No dobra, to ja klikam nagrywanie. Nagrywa się, poleciało. No i jak chcesz, Dobra, to lecimy. ja usuwam zasłonkę. Jedziemy. Tak jest, po raz kolejny. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie, znaczy po raz kolejny dla nas. Tydzień później. Tak jest, po kilku nieudanych próbach próbujemy znowu nagrać instrukcję do Old Prince'a, a tłumaczyć będzie Maniek i Irek. Będzie słuchał, ja będę słuchał. Cześć wszystkim. Witam serdecznie. Tylko tak, jedna rzecz, na którą bym na początku zwrócił uwagę, bo która jest zupełnie inna od większości osiemnastek, a która mi pamiętam przy czytaniu instrukcji sprawiła trudność, to właśnie zwrócenie uwagi na setup, czyli oddzielenie, jak szykujemy grę, to zupełnie oddzielamy te karteczki z payerem różowe, a oddzielnie prywaciarze, oddzielnie firmy. I to będą takie trzy tak jakby oddzielne kubki. Payera, tak jak tu pokazujesz, Maniek, jest 7. Dokładnie tak. Tak. Spółek takich po prostu, to są prywaciarze, to sobie leżą w dowolnej kolejności, to sobie zaraz ty opowiesz o prywaciarzach, ale są jeszcze spółki takie zwykłe, najzwyklejsze, tak, one po prostu różnią się kolorami, to są, ale też są spółki, które są od Payera. To są właśnie to Suris, Georgetown. To tak, właśnie te tutaj, te 7 po lewej stronie tego stołu. Tak, 7, tak, czyli one są tak jakby połączone z tymi różowymi karteczkami w prywaciarzach. Tu jest 7 i tu jest 7, a oprócz tego mamy zwykłe spółki, które sobie na razie gdzieś tam z boczku leżą. 6 takich zwykłych spółek, żeby to sobie sensownie rozdzielić. I możemy zaczynać teraz opowiadać, jak to dalej się tworzy całą historię tą. No dobra, to te 7 spółek, o których Irek wspomniał wcześniej, to na tej mapie ma, którą tutaj widzicie, możecie, że kolory, to jest 7 kolorów tych spółek, każda spółka ma swoje startowe miejsce na tej mapie. Ale na mapie jest tylko 5. Na mapie po setupie jest 5, dlatego że tak. Z tych 7 spółek przy setupie trzeba wylosować 2. Losowo z tych 7 wybieramy 2 kartki i powiedzmy jedna będzie przypisana do tej kartki, a druga będzie przypisana do tej kartki. Co to znaczy? To znaczy to, że na starcie będzie tak zwana firma główna, mainline, która będzie operowała w miejscowości Souris, a druga, czyli shortline, tak, wystartuje w Albertonie. Tak, czyli ktoś, kto przejmie tego prywaciarza, będzie miał już prezesurę w danej spółce. I jak mogliście zauważyć, wcześniej wspomniał, że te kartki, te białe, to są po prostu prywatne. No więc będziemy walczyć w licytacji prywatnych o koncesję posiadania głównej spółki, do której będzie przypisane w tym momencie Souris, i małej spółki mniejszej, do której będzie przypisany Alberton. Te spółki... Czyli tak, to jeszcze tylko mi powiedz, że jak wybierzemy mainline, shortline, to od razu ustalamy ich wartości. Te szare na giełdzie pola, to są... Dobra, to ci się nie wtrącę. Tutaj dla shortline'a jest 90, że na mainline jest 92, dla shortline'a będzie 86. Przy okazji, tutaj widzicie giełdę, po prawej stronie jest taki boksik. Tutaj widzicie taki boksik, w którym jest 8 kwadracików. Jeżeli Souris ma być otwarty jako mainland, to jego znacznik ląduje w tym miejscu, a Alberton znacznik ląduje w tym miejscu. I ten boksik oznacza to, że te firmy zajęły te 2 miejsca i mogą być otwarte, mogą operować. Kolejna gałąź zwolni się wtedy, kiedy te firmy powyżej będą operowały w rundzie operacyjnej i w kolejnym SR-ze zwolni się pojedyncze miejsce na otwarcie kolejnej firmy z tych 5 pozostałych, które przyjdą w licytacji payrów. No i tutaj ważne, to wypunktować trzeba, obie firmy muszą operować. Czyli dopóki shortline nie zostanie otwarta, nie pojedzie żaden pociąg, dopóty jest zablokowany ten pierwszy slot. Dokładnie. Muszą być po prostu z danej gałęzi, obie firmy muszą operować albo być w 100% wyprzedane w rundzie giełdowej, wtedy natychmiastowo też otwiera się kolejne pole, czyli kolejna gałąź. I giełda, tak jak tu powiedzieliśmy, dla mainline'a jest 92, przypisana wartość startowa paru, a dla shortline'a 86.
No dobrze, czyli powiedzmy pierwotny setup został zrobiony, dwie firmy payrowe wypadły z gry, a wszystkie pozostałych 5 plus prywatne będą rozlosowane pomiędzy graczy, też w setupie, i będziemy o nie przeprowadzać taką śmieszną licytację. I ta piątka to jest ta piątka, która jest na Tak. mapie, czyli te stacje, które są, to są payrowe już na Tak, mapie. i Ułożone w powinniśmy tych je miejscach. zaznaczyć tokenami payra, czyli zasłonić na początku, że tu jest, nie wiem, gdzie pozostałe tokeny są tutaj, więc ciężko mi tu wymyślić. O, tu są. Już wiadomo, stąd. Jak wylosowaliśmy te dwie firmy, jedna jest tutaj po lewej stronie u góry mapy, to jest Alberton, Sauris jest po prawej stronie mapy. Tutaj. Więc pozostałe 5 firm powinno być zasłonięte payrowymi tokenami. Ja może wezmę wszystkie. Tak, to jest ta taka nacjonalistyczna krowa, wielka, państwowa spółka, która składa się z 5 mniejszych spółek. Tak, dokładnie. I zaznaczę się to w ten sposób, żeby było widać, że te firmy przynależą do tej państwowej firmy. I one mogą w czasie gry zostać z niej wyciągnięte i gracze sobie mogą je otworzyć dla siebie. No dobrze, to jak wygląda ta licytacja prywatnych? Mamy tutaj 15 kartek, które będzie rozpostosowane pomiędzy 3 graczy i 16, która działa przy grze na 4 graczy. Normalnie zbiera się te wszystkie kartki, tasuje się je i rozdysponuje po 5 15 lub po 4 16, w zależności czy 3 na 3 czy na 4 graczy. Tak, na 4 graczy dochodzi jedna Tak. spółka. I licytacja wygląda tak, że pierwszy gracz wyciąga ze swojej puli jedną kartkę i przekazuje ją do licytacji dla 2 kolejnych graczy siedzących od niego na lewo. Ci gracze I tu trzeba powiedzieć, że to jest jawne. Tak. No, wszyscy pokazujemy, jakie mamy, jacy prywaciarze nam się wylosowali. Dokładnie tak. Wszystko jest w tej grze jawne i jeden gracz wyciąga kartkę, czyli on decyduje, co będzie przedmiotem licytacji i 2 kolejnych graczy o to się licytuje, począwszy od ceny wyjściowej, nadrukowane na karcie prywatnej, przebijając standardowo co $5. Obaj gracze mogą zawidować wielokrotność 5, obaj gracze mogą spasować, jeden gracz może spasować, drugi może licytować. W danym momencie nastąpi wynik tej licytacji. Jeżeli jeden gracz zalicytował, drugi spasował, to wiadomo, że ten gracz wygrywa tą licytację. Jeżeli pierwszy gracz spasował, a drugi zalicytował, to ten pierwszy gracz może odwołać swojego pasa i wrócić do licytacji. Lub tego pasa utrzymać, to wtedy ten drugi gracz wygra licytację. Ale jest jeszcze trzecia możliwość. Obaj gracze od razu spasują na firmie, którą przedstawił im do licytacji gracz wcześniejszy. I wtedy ta firma zostanie kupiona przez trzeciego gracza, który siedzi na lewo od gracza, który wydał kartkę do licytacji. Przy grze na 4 graczy to będzie ta ostatnia osoba. Ale przy grze na 3 graczy obowiązek kupna tej prywatnej trafi do gracza, który tak naprawdę wystawił tą kartkę do licytacji. Jest to dla Ciebie jasne, To Irek? jest fajne, bo to też można... Tak, więc to można ciekawie sobie zarządzać. Dla nas jest na początku decyzja, od której firmy chcemy wyjść. Czy tej ważnej, czy najpierw chcemy wyprztykać innych graczy, powiedzmy z kiepskich firm, no ale co będzie, jeśli oni powiedzą pas i do nas wróci i my się wyprztykamy z kasy, więc to są ciekawe bardzo decyzje od razu na początku. I trzeba od razu zaznaczyć, że istnieje jeszcze taka zasada, bo gracz, który będzie miał obowiązek kupić tą prywatną, jeżeli ci 2 graczy, którzy mieli się licytować, spasują. Jeżeli ten gracz nie będzie miał wystarczającej ilość gotówki, to obowiązek kupna prywatnej spada na gracza, który ma w tym momencie najwięcej gotówki na stole przed sobą, jako gracz. A jeśli nie stać wszystkich, to uruchamiamy prywaciarze zarabiają. To może omówmy teraz te prywatne, czym one są, bo widzicie tu 16 kartek, one są różnego rodzaju umiejętnikami lub właśnie mają pewnego rodzaju właściwości. No to pierwsze 5 to jest tak naprawdę to są udziały w firmie państwowej. Każdy udział to tak naprawdę jest 20% firmy państwowej. Kto firmą państwową będzie dysponował?
na końcu licytacji. Tak, bo w sumie nie powiedzieliśmy tak wyraźnie, że te payry to są po prostu prywaciarze teraz. To są karteczki, które trafią też do graczy w ramach prywatnej aukcji prywaciarzy. Że one też będą wymieszane Tak. z tymi obok. Dokładnie tak. I tak naprawdę po wylicytowaniu takiego jednego prywatnej, tak naprawdę to jest 20% udziału w firmie Payra. państwowej, w momencie, kiedy tak naprawdę jest 5 kartek w grze. Bo jeżeli ktoś otworzy firmę w serze z danej firmy państwowej, to wyciągnie jakby ten fragment firmy z państwowej firmy dużej, więc w grze w tym momencie zostaną tylko 4 kartki. Wtedy każdy udział jest warty 25%. Czyli można założyć, że w ramach postępu gry w państwowej firmy będą ubywać firmy mniejsze, które będą sobie gracze otwierać dla siebie, ale wtedy państwowa firma będzie jakby wypłacać więcej dywidendy, bo będzie jakby składała się z mniejszej ilości udziałów. I to może doprowadzić do takiej sytuacji, że na końcu gry może być taka sytuacja, że państwowa firma przeżyje do końca gry i tylko jeden gracz będzie posiadał tylko jeden udział, więc cały zarobek państwowej firmy będzie wypłacał tylko sobie. Tak, to jest troszkę tam kłopotliwe przy liczeniu dywidendy, jak ona będzie się zmieniała, no ale No. to pokażemy Ale pewnie okej, no gdzieś to w mamy trakcie. takich 5 kartek, które tu mamy, Mhm. może od razu wyjaśnię tą kartkę, czyli Iceborne Shipping. To jest firma, która dochodzi tylko w grze na 4 graczy. Jej umiejka to jest to, że w dowolnym momencie w Tokrandzie możemy zamienić sobie tą prywatną na jakąkolwiek firmę, która jest po prostu otwarta w grze. Poza główną, czyli mainline'em, poza mniejszą, czyli shortline'em. Kolejna, Hunslet Steam Engine, to jest jedyna prywatna w tej grze, która jest sprzedawalna do dużych firm. Od bodajże pociągu 4H możemy tę prywatną sprzedać do firmy głównej od $1 do $200. I dodatkowo ta prywatna, jeżeli jest sprzedana do firmy, ma dodatkową umiejętność, która pozwala kupić pociąg w dowolnym momencie OR-a. Czyli możemy kupić pociąg jakby przed jazdą. Wykorzystanie tej umiejętności zamknie tę prywatną. Czyli to jest takim... No i dzięki temu nasza spółka nie cofnie się na giełdzie, bo pojedzie w tej samej, kiedy zostało Czyli można tak utworzone. właśnie założyć, że nowo otwartą firmę zamiast standardowo cofnąć za brak pociągu, możemy od razu przesunąć w prawo na giełdzie za to, że podarowaliśmy jej Hansleta, nawet żeśmy mogli za to zarobić jakieś pieniądze, a przy okazji kupić za to pociąg i od razu tą nową firmą pojechać. Kolejna prywatna, Schreiber and Barbie Construction, to jest jedyna, tak naprawdę to jest firma, która płaci co OR 30 revenue i do niej przypisany jest jedyny prosty tor w całej grze. Bo jak można zauważyć, albo może się już zorientowaliście wcześniej, Old Prince nie posiada do budowania żadnych prostych torów poza jednym. Jest to bardzo historycznie udokumentowane w tym, jak ci ludzie budowali te Chodziło o tory. to, żeby budować jak najdłuższe trasy, bo jak najwięcej zarobić za wybudowane tory. Więc skręcono je na lewo i prawo, stąd też taka zasada w tej grze. Ale ta jedna firma ma możliwość postawienia tego jednego prostego toru. Może postawić go w dowolnym momencie i postawienie tego toru nie zamknie tej prywatnej. Ona będzie wypłacała te 30 aż do momentu, kiedy wszystkie pozostałe prywatne się zamkną, a wszystkie prywatne zamykają się lub wymieniają, bo niektóre mają możliwość wymiany na udziały przy kupnie pierwszego pociągu 4+. Ale postawienie tego toru jest związane z naszym limitem. To nie jest dodatkowy tor w rundzie, tylko Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. zamiast Tak, zwykłego. w tej grze, jak będziemy omawiać OR, to dowiecie się, że można postawić 2 tory. To ten tor prosty jest w ramach tych 2 punktów budowy. Tak to nazwijmy. To nie jest dodatkowe budowanie. Ok, teraz jest rządek 4 firm prywatnych przypisanych tak naprawdę do tej firmy Shortline, którą wyrysowaliśmy przed grą. Pierwsza z nich daje po prostu prezydenturę tej firmie, którą już została wylosowana.
i zamknie się w momencie, kiedy firma będzie operować. Czyli w momencie, kiedy będzie wypłynięta, Zarobi raz na początku i nawet nie później już się zarobi, bo się zamknie. cofnie, ale po prostu, zarobi prywatna, tak? No Tak, to tak. prywatna zarobi w momencie, będzie zarabiać tak długo, dopóki firma shortline nie będzie wypłynięta. Żeby firma musiała być wypłynięta w princie, potrzeba 60% kupionych udziałów. Ale kiedy wypłynie, to jeszcze zarobi i Tak, dopiero na koniec tego OR-a, kiedy już będzie tak, operowała, się tak, zamyka. dokładnie. Więc Mhm. ten shortline concession daje po prostu prezenturę tego, co myśmy dostosowali, Albertona, tak? No to weźmy sobie Sherry. Alberton jest Solis, Weźmy tak. sobie Sherry Mhm. Albertona. Tak, muszę powiedzieć, żebyś to tak. Czemu to się nie przesuwa? Jedynkę kliknij, to ci może weźmie jedynkę. Słucham? To już dobra, zrobimy tak. Takie drzewo. A druga to była Solis, nie? Ja nie chcę jednej kartki, Tak jest. tylko wszystkie. Bo one są potrzebne wszystkie tutaj. Wróćmy to. Więc tak naprawdę licytacja tej prywatnej przychodzi z tą jedną kartką, czyli z prezydenturą. Do 3 kolejnych kartek, w tej kolumnie, przychodzi po jednym udziale firmy tej pomniejszej. Tak naprawdę? Tutaj od razu przygotujemy tak, tak i tak. Więc tak naprawdę one się różnią tylko ceną i dochodem, który generują. I umiejętnościami. Weź to chwilę. Aha, no tak, Tak, okej. bo te 3 No pozostałe rzeczywiście. to są prywatne, które po prostu mają swoją cenę i mają swoje revenue. Tak, ściągnijmy. Pierwsza ma 15, dwie kolejne mają po 5. Tak naprawdę to są prywatne, które w dowolnym momencie stockroundu możemy wymienić na udział pomniejszej, czyli shortline'a. Co nam czasem pozwoli przejąć niespodziewanie firmę od Bo, kogoś. To o tym trzeba pamiętać, bo że wymiana w są stockroundzie takie. nie jest jakby pełnym ruchem. Można dalej sprzedać udział i można kupić kolejny. To nie jest traktowane jako buy, zrobienie tego ruchu wymiany. Więc mając na przykład kilka tych prywatnych, możemy wszystkie wymienić na te pojedyncze share, które są zarezerwowane dla tej firmy, dla tych firm prywatnych, a dodatkowo kupić kolejny. I może to spowodować to, że w jakimś takim cudownym momencie przejmiemy komuś firmę, bo wymienimy 2 udziały, dokupimy trzeci i nagle stajemy się prezydentem. Więc daje to takie możliwości. No, czemu to tak zrobiło? Fajnie. No. Ale to jest po prostu opcjonalna ta wymiana. To nie jest tak, że te prywatne przychodzą z tymi udziałami. Te 3 po prostu udziały leżą sobie gdzieś z boku, obok mapy, czy Nie obok dostajemy ich na giełdy rękę, tak. i czekają na możliwość wymiany, czyli na decyzję gracza. Ale te 3 udziały już są jakby wyprzedane z firmy i Nie mogą zniknąć z nie giełdy, mogą tak? zniknąć z gield, ale co więcej, chodzi o to, że firma pomniejsza czy shortline potrzebuje tylko jednego kupionego udziału przez jakiegokolwiek innego gracza lub przez prezydenta, żeby firma wypłynęła, bo 3 udziały są jakby wykupione z tej firmy dla tych firm prywatnych. Co prawda gracz ich nie posiada w momencie, dopóki ich sobie nie wymieni prywatnej na udział, ale te 3 udziały wpływają już na wypłynięcie firmy. To trzeba o tym pamiętać. Wpływają na wypłynięcie, czyli nawet jeśli leżą tam zarezerwowane, to są tak jakby w grze Tak, już. tylko, że nie wypłacają nikomu. Ani nie wypłacają firmie, ani nie wypłacają graczowi. Bo gracz po prostu w ramach... No to ja wiedziałem, że po tej instrukcji z tobą to ja się nauczę w końcu grać na poprawnych zasadach w Okej, tę grę. świetnie. To przynajmniej jedna osoba będzie wiedziała, jak w to grać. O kurczę, no dobra. Wszystkie partie do kosza. No to ładnie. Tylko mówię, jedyne, co te 3 udziały robią, poza tym, że dzięki temu jest łatwiejsze wypłynięcie shortline'a, wpływają na to, że firma, jeżeli będzie wyprzedana,
czyli pozostałe jakby 70% firmy będzie w rękach graczy, a te 3 dalej będą zarezerwowane, leżały gdzieś z boku mapy, to firma w taki sposób również będzie traktowana jako firma, która jest wyprzedana. Więc będzie mogła pójść do góry na giełdzie. Okej. To były te 3 firmy prywatne, które były przypisane do shortline'a, które pozwalają wymienić udziały na udziały shortline'a. Tu z kolei mamy 3 firmy prywatne, które są przypisane do tej dużej firmy, czy do mainline. Oczywiście prezentura, która tak naprawdę wypłaci tylko raz, bo shortline w tej grze będzie od razu wypłynięty. Mainline, mainline od razu. Będzie od razu wypłynięty, tak? Jest taka zasada w tej grze. Dlaczego? To za chwilę wytłumaczę przy Union Banku. No właśnie, tej rzeczy nie zrobiliśmy, Tak, bo nie wylosowaliśmy wylosowaliśmy jednego banku, ale to zaraz. Pełnego setupu, ale zaraz to nadrobię. Dobra. Mamy koncesję do Mainline'a, czyli do firmy Sauris, więc standardowo. I mówię, ona tylko wypłaci tylko i wyłącznie raz te $20, bo od razu się zamknie, bo Sauris od razu będzie operował. Nie potrzeba nic więcej do zrobienia, tylko przeprowadzenie licytacji, żeby firma Mainline operowała w pierwszym OR-ze gry. Dlaczego? Dlatego, że te 2 prywatne, które są z nią powiązane poniżej, przychodzą od razu z tymi 2 pojedynczymi udziałami. To nie jest tak jak wcześniej, że... No bo trzeba powiedzieć, że wszystkie prywaciarze trafią do rąk. Żaden prywaciarz nie zostanie niekupiony. To oczywiście, że tak jest. Tutaj nie można żadnego pominąć. Jeżeli kogoś nie będzie stać, tak jak mówiliśmy, to jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, że 2 graczy spasuje, a trzeci nie ma wystarczającej ilości gotówki, i potem osoba, która ma najwięcej gotówki, również nie ma wystarczającej ilości gotówki, żeby kupić taką prywatną przedskazaną do licytacji, no to prywatne wypłacają. Tylko po to, żeby właśnie wszystkie prywatne podczas licytacji zostały rozdysponowane między graczy. Więc te 2 prywatne przychodzą po prostu z udziałami. One są stosunkowo drogie. Tutaj w ogóle te prywatne w tym modzie TTS-owym dla Prince'a mają inne wartości w rzeczywistości, bo to są ceny nie są zaktualizowane. To są ceny przed zmianami, które nastąpiły, ale to sama, że tak powiem, zasada działania tych prywatnych jest taka sama. Tylko się zmieniły ceny startowe i licytacji. I ewentualnie revenue chyba zostało wszędzie takie samo, tak jak patrzę. Zmieniły się tylko startowe wartości licytacji. Także daje umiejkę, ta prywatna tak naprawdę płaci co OR15, a przy okazji przychodzi z dodatkowym sharem. No i mamy Union Bank, ostatnia prywatna, która jest jakby takim naszym skarbcem sharów. Posiadanie tego Union Banku powoduje, że w ramach tego jednego udziału, bo prywatne liczą się do limitu udziałów w tej grze, co jeden stokrand możemy zadziałać w imieniu tego Union Banku i kupić mu po prostu dowolny udział z rynku, z marketu albo od firmy z IPO. Za pieniądze, które ten Union Bank posiada, ewentualnie możemy te pieniądze dopłacić swoimi pieniędzmi do takiego ruchu. I to tak jakby jest nasz zakup też, tak w naszej tej... Union Bank, tak jak powiedzieliśmy przed grą, przy ustawianiu gry na dzień dobry dostaje jeden udział firmy, która jest mainline'em i jeden losowy 5 pozostałych pairów, które się nie wylosowały jako mainline i shortline. Po prostu bierzemy te 5 kartek, zanim przetasujemy wszystkimi prywatnymi i z tych 5 kartek losowo wybieramy jeden. Powiedzmy, że byłby to Summerside czy Zielona. Georgetown? I tak naprawdę to jest startowa pula Union Banku. I dlatego... Czyli Union Bank będzie zarabiał już na mainline, bo on już od razu wypłynie, no a kolejna firma musi zostać otwarta, żeby zarabiała. Ale dzięki temu, że ten jeden udział w tym Union Banku tej jednej firmy jest, to
potrzeba również tylko 50% tej firmy wykupić z IPO, żeby taką firmę otworzyć, bo ten jeden udział w Union Banku jakby już jest wyprzedany z tej firmy. Tak. I dlaczego właśnie Mainline operuje w tej grze? Bo w grze tak naprawdę jest 50% udziałów po licytacji. Jest koncesja 20%, dwie pojedyncze firmy prywatne, które dają po 10% i Union Bank ma 1% i ma jeden udział, czyli 10%, w sumie 50% i tak jest w tej grze postanowione, że Mainline operuje przy 50% wypłynięcia z IPO. Wszystkie pozostałe firmy muszą mieć 60%. A Mainline po prostu 50% i tak naprawdę Mainline to będzie na pewno firma, która będzie operowała w pierwszym OR-ze po pierwszym stockroundzie pełnym. I czym ten Union Bank jest? Właśnie tak jakby takim skarbcem szerów. Liczy się do limitu liczy się tylko ta prywatna, udziałów w ręku gracza. A Union Bank może posiadać nieskończoną ilość udziałów, którą gracz posiadający Union Bank mu po prostu zapewni podczas gry. Przy czym trzeba pamiętać, co powiedziałem, że na jeden stockround można kupić tutaj jeden udział. I udziały kupuje się za gotówkę, którą Union Bank posiada, a on zarabia tylko i wyłącznie nad tym, jakie szery posiada w sobie i jak te szery po prostu wypłacają, ale gracz działając w imieniu Union Banku może do tej gotówki, którą Union Bank posiada, dołożyć swoimi pieniędzmi i kupić tutaj udział. Więc może to spowodować taką sytuację, że jeżeli limit udziału chyba na 3 graczy jest 20 kartek, no to prywatna będzie liczyła się do 20, a na przykład Union Bank będzie posiadał jeszcze, nie wiem, 6-7 kolejnych udziałów i nagle mamy dużo więcej udziałów niż reszta graczy w grze, które będą nam wypłacały Aczkolwiek na końcu gry. Samo prowadzenie Union Banku jest dosyć trudne, no bo powiedzmy właściciele Payra zarabiają na dywidendach, a my tutaj w Union Banku no raczej zarabiamy słabo na jednym udziale na początku Mainline'a i jeszcze musimy w niego inwestować, żeby te udziały skupował, więc trudne jest prowadzenie Union Banku, przynajmniej dla mnie na początku. To prawda. Jest to dosyć takie tricky, bo gracz ma ciężką decyzję do podjęcia, czy chce pieniądze inwestować w udziały, które kupi sam dla siebie i które będą mu zarabiały pieniądze, dzięki temu będzie mu w kolejnym stockroundzie ewentualnie otworzyć swoją własną firmę albo kupić kolejne udziały, czy kupić właśnie udział do Union Banku i tak naprawdę zamrozić swoją gotówkę, bo ten udział co prawda zostanie kupiony przez tego gracza, ale on trafi do Union Banku i tak naprawdę ten gracz nie może go potem sprzedać, bo trzeba powiedzieć, że Union Bank nie ma prawa sprzedaży udziałów, które posiada w sobie. Raz zakupiony udział do Union Banku jest tam przypisany do końca gry. Nie można go sprzedać. A może być prezesem? Czy Union Bank może być prezesem? Oczywiście, że może. Możesz otworzyć w stockroundzie firmę jako gracz, albo zadziałać jako Union Bank. Union Bank może kupić prezydenturę jakiejś firmy. Albo zostać niechcący. Albo właśnie zostać niechcący, jeżeli przypadkowo kupił o jeden udział za dużo, bo przeważnie Union Bank gra w ten sposób, że jeżeli to nie było nasze celowe działanie, żeby otworzyć firmę jako Union Bank i trzymać tam prezydenturę, tylko przez przypadek kupiliśmy drugi udział do Union Banku innego gracza, to ten gracz bez problemu, jak będzie chciał, przekaże prezydenturę do Union Banku, jeżeli ten posiada 20%, bo Union Bank nie może się obronić, nie może sprzedać tego jednego udziału w żadnym momencie. Ale Union Bank przegrywa remis z tego, co pamiętam, tak? Jeśli byłaby taka sama ilość udziałów, to nie Union Bank zostaje prezesem, tylko drugi gracz. Dobrze pamiętam? Tak, no ale potem znowu można sprzedać jeden udział, nie? I tak naprawdę może się na moment obronić. Czyli Union Bank może być prezesem, musi mieć pociągi, a co się stanie, jeśli on nie będzie miał pieniędzy na To pociąg? musi wyprzedać wszystkie swoje szery, które ma z kartów. To jest jedyny moment, w którym po prostu pozbędzie się szerów z Union Bank, które wcześniej zostały zakupione, a jeżeli to nawet nie wystarczy do kupna pociągu, to wtedy gracz, który posiada Union Bank, musi, że tak powiem, dopłacić do swoich pieniędzy do tego interesu. Ale najpierw Union Bank będzie musiał sprzedać wszystkie swoje szery poza tą prezydenturą. A dlaczego chciałbyś na przykład grać Union Bankiem?
Czy to jest taki gorący ziemniak, który sobie przerzucamy, żeby tylko nie wpadł nam w To była ręce? pierwsza taka nasza myśl, że to był gorący ziemniak. A potem Mhm. po zagraniu dosyć sporo w Prince'a i odkryciu wszystkich możliwości, to ten Union Bank to jest, tak jak mówię, no to jest dodatkowy skarbiec na udziały, tak? Więc w Okej. tę grę, jak większość 18 Trudniejszy w wygrywa się, prowadzeniu, ale dający fajne możliwości. większość 18 wygrywa się na posiadaniu większej ilości share'ów niż gracze, niż współgracze. Dlatego tutaj akurat nie ma żółtej strefy na giełdzie. Tu nie ma ani brązowej, ani pomarańczowej strefy. Więc nie da się kombinować w żaden sposób, czy tam szarej strefy, żeby móc kupować udziały ponad limit i że tak powiem, nawet móc je mieć ponad limit, jak się wyjdzie z tej szarej strefy na przykład. Tu takiej sytuacji nie ma, Union Bank staje się taką więc furtką. jedyna opcja posiadania większej ilości share'ów niż współgracze to jest posiadanie właśnie tego Union Banku. Tylko początkowo ciężko, że tak powiem, wszystko tak ładnie pospinać, żeby wiedzieć, czy w danym stockhandzie kupić jednak udział do Union Banku, czy jednak kupić jednak na rękę i poczekać z tym do kolejnego stockhandu, kiedy ten udział kupiony na rękę jednak zarobi mi trochę bardziej gotówki i pozwoli ewentualnie go sprzedać, żeby nie dość, że zarobił pieniądze, to jeszcze zwiększyła się jego wartość. Czy jednak iść i pchać te udziały do Union Banku i po prostu liczyć na to, No i że jest po to prostu też- na końcu mimo wszystko będzie ich tam stosunkowo dużo więcej niż pozostali gracze posiadają. Jest to też ciekawa opcja, zabezpieczenie trochę przed wykupywaniem naszej firmy. Możemy posiadać tak jakby 100% dzięki temu. Część posiada Union Bank, a resztę posiadamy my, nie? I zabezpieczamy się przed tym, że ktoś kupi nasze złote udziały. To prawda. No ale i dobra, bo tak żeśmy się rozgadali o tym Union Banku, a tak tak. naprawdę dużo jeszcze przed nami. Więc to są wszystkie te prywatne opisane. I tak naprawdę moglibyśmy przejść do struktury, jak wygląda Stockhand. Okej. Co możemy zrobić w Stockhandzie w tej grze? Możemy, w ogóle struktura jest taka, że jest sell buy. Możemy sprzedać dowolną ilość, już bym skłamał, nie dowolną. W tej grze można sprzedać. Jeszcze tylko, No. przepraszam, zwróćmy uwagę na kolejność, bo tutaj jest inna kolejność niż w standardowych 18 i zaczyna gracz, który na koniec licytacji prywatnych będzie miał najwięcej pieniędzy. Najmniej, Tak. okej. Czyli gracz, który będzie miał najmniej pieniędzy, dostaje priority deal, czyli jedyneczkę. Nawet nie, że nie dostaje prezydentu, dostaje jedyneczkę, bo tutaj są pasowanie w tej grze nagradza gracza kolejnym numerem na kolejności w kolejnym Stockhandzie. Tak jak w większości jakby w cudzysłowie nowoczesnych 18, tak? Tu nie pilnujemy tego priority deala, który po prostu idzie do gracza na lewo, czyli tak naprawdę do pierwszego gracza, który spasuje w pełnym kółku, tylko gracz, który pracuje jako pierwszy, dostaje jedynkę na kolejny Stockhand. Po licytacji prywatnych kolejność graczy jest ustalana od najmniejszej ilości pieniędzy do największej, czyli ten gracz, który wydał najwięcej pieniędzy podczas licytacji, dostaje jedynkę, drugi, który wydał najwięcej, czyli ma troszkę więcej pieniędzy niż przykład, dostaje dwójkę i tak dalej. To jest taka kolejność, więc tu nie grałem w żaden sposób w kółko, tylko po numerkach graczy. No i co w Stockhandzie możemy zrobić? Struktura jest sell buy, czyli najpierw sprzedajemy udziały, a potem możemy kupić jeden lub zadziałać w imieniu Union Banku, żeby kupić udział. Jeden do Union Banku. Jak jesteśmy już przy sprzedaży, możemy sprzedać jakby dowolną ilość firm w dowolnej kolejności, standardowo, ale jednej firmy nie możemy sprzedać więcej niż 30%. I nie można sprzedać firmy, która nie operowała jeszcze, tak? No i nie wolno sprzedawać firmy, która nie operowała, czyli nowo otwartych firm nie będzie można sprzedawać. Dopiero one muszą odbyć przynajmniej jedną rundę operacyjną i w kolejnym Stockhandzie taka firma może być sprzedana. Te 30% powoduje to, że ciężko w tej grze jakby chodzi o to, że możemy czuć się bezpiecznie posiadając na przykład 30% udziałów w czyjejś firmie. Co w większości 18 już raczej spowodowałoby, że raczej byśmy się czuli zagrożeni niż bezpieczni. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli
prezydent posiada, jeżeli my posiadamy 30%, a prezydent posiada przy te standardowo 60%, to jeżeli nawet by prezydent sprzedawał najpierw pierwszy, to może sprzedać maksymalnie 30%. Nie może sprzedać od wszystkich 50% i nam cisnąć firmy. Sprzeda 30% i na tym skończy się jego ruch sprzedaży tej jednej firmy. Więc jak przyjdzie nasza kolej, to możemy sprzedać 2 udziały i tak naprawdę i czujemy się już bezpiecznie, bo wtedy stosunek będzie jego 3 po sprzedaży i nasz na przykład 1, który zostawiliśmy sobie na pamiątkę. No trzeba o tym pamiętać, że w tej grze nie wolno sprzedawać udziałów powyżej 30% poza jednym momentem, kiedy musimy kupić obowiązkowy pociąg w OR-ze. Wtedy możemy jakby sprzedać więcej niż 30%, ale tylko tej firmy, której to dotyczy. Przy czym nie będziemy mogli przekazać w ten sposób prezentury. Czyli jeżeli byśmy mieli 60% udziałów w tej firmie i nikt nie miałby naszych udziałów, to mielibyśmy prawo sprzedać 40%. Do stricte do prezentury w momencie zakupu firmy. Ale jeżeli by też sprzedaż tych 40% w jakiś sposób powodował, że przekażemy prezenturę, bo ktoś miałby 30%, to taki ruch jest zabroniony. Okej. No to omówione sprzedaż. A teraz jest buy. Czyli możemy kupić pojedynczy udział za cenę marketową. Tutaj w ogóle nie ma IPO. Wszystko tak naprawdę, wszystkie share'y to możemy traktować tak jakby na dzień dobry po otwarciu firmy leżały na markecie. Ceny, które płacimy, to są ceny, które widzimy na giełdzie za udział. Możemy kupić pojedynczy udział firmy, która jest przypisana, czy już operuje, czyli zajęła jakieś miejsce na tych gałęziach, które tutaj widzicie. Lub możemy otworzyć firmę. Żeby otworzyć firmę, musimy mieć otwartą gałąź. Żeby gałąź była otwarta, to firmy, które są powyżej, czy na gałęzi wyżej, muszą albo operować, czyli musiały we wcześniejszym OR-ze operować, albo jeżeli nie operowały jeszcze, bo są nowo otwarte, muszą być wykupione do 100%. Czyli przykładowo, Mainline jest firmą, która operuje na początku. Tam od razu, na dzień dobry. Tylko po licytacji, po pierwszym stokrandzie ona będzie operowała. Shortline będzie operował, jeżeli ktoś w stokrandzie kupi tylko jeden udział. Bo jak pamiętacie, 20% przyszło z koncesji, 3 udziały shortline'a są jakby zarezerwowane na poczet wymiany za prywatne, ale wpływają już na wykupienie jakby firmy, że wyszły z tej firmy, więc potrzeba jednego udziału, żeby shortline operował. Powiedzmy, że to nastąpiło, więc 2 firmy w pierwszym OR-ze po pierwszym stokrandzie będą operować. To znaczy, że w kolejnym stokrandzie otworzy się nam jeden slot. Czyli ta gałąź się nam otworzy. Gracz może wybrać jedną z 5 firm, które pozostały w pejrze. Czyli z tych 5 kartek. Dowolnie gracz wybiera, którą z tych firm otworzy. Na mapie to są te miejsca, które są zasłonięte tymi tokenami Payra. Gracz bierze prezenturę tej firmy i ustawia jej par value. Od razu wytłumaczę, że na giełdzie były pary zarezerwowane dla Mainline'a 92, dla Shortline'a 86. Pozostałe pary są zarezerwowane dla firm, które nowo otwartych, przy czym to jest taka mechanika, że im dalej w czasie gry, im dalej są lepsze pociągi już kupione, tym par value, które ustawiamy na początku, będzie coraz mniejsze. Na początku mamy dostępne wszystkie 4 par value, od 80 do 58. W momencie, w którym wejdą odpowiednie pociągi, będzie się to zmniejszało, czyli bodajże po kupnie pierwszej piątki już nie możemy otworzyć na 80, zostają tylko 74, 65, 58. Jak ktoś kupi pierwszą 2 lub 3 z plusem, to zostają tylko 2 ostatnie, a jak wejdzie
bodajże 4, to chyba dostaje 58 tylko i wyłącznie. I teraz tak, jeżeli gracz otworzy sobie firmę, to wybierze to par value i no standardowo jak w każdej 18 musi kupić 60%. I kolejne gałęzie są dalej zablokowane. Dopóki ta firma nowo otwarta nie będzie operowała w kolejnym erze, te gałęzie są zablokowane. Kolejny stock Gdyby w tym stock roundzie od razu wszystkie 10 poszło udziałów, to już Tak, można by było właśnie chciałem powiedzieć. kupywać Chyba, kolejną że firmę? gracze wspólnie, Dobra. bo gracz, który to otwiera firmę, może maksymalnie posiadać 60% udziału w firmie, tak? Nie może mieć więcej, ponad 60%. Tylko w jednym przypadku, w 2 przypadkach można mieć więcej niż 60% udziału w tej firmie, w Princie, przepraszam. Możemy mieć 60% shortline'a, które sobie sami kupimy, czyli powiedzmy mamy koncesję i kupimy kolejne 40% w jakimś momencie gry i ciągle posiadamy wszystkie 3 prywatne, które są przypisane do shortline'a. Mamy prawo wymienić te prywatne, nawet posiadając 60%. Czyli w jakimś takim idealnym momencie moglibyśmy posiadać 90% shortline'a w tej grze. I Mamy obowiązku od razu ich sprzedawać, ani nic, po chyba prostu nie mamy w ogóle sobie. ich obowiązku sprzedawać. Jedna zasada, że jeżeli kiedykolwiek sprzedamy te udziały, bo w jakiś sposób będziemy chcieli to zrobić, żeby pozyskać ich gotówkę, a będziemy zmuszeni przez zakup obowiązkowy pociągu, to nie będziemy nigdy mogli wrócić do tej jakby wartości ilości udziałów. To w żaden sposób się nie zapisuje. Jeżeli sobie je wymienimy powyżej 60%, mamy do tego prawo, możemy to trzymać do końca gry. Jeżeli w którymkolwiek momencie sprzedamy, nie będziemy mogli wrócić do tego poziomu posiadania. To jest jeden moment, w którym możemy przekroczyć 60%, a drugim momentem jest, jak otwieramy firmę na tym wolnej gałęzi, czy na wolnym slocie i otwieramy firmę, której posiadamy swój payra na rynku że tak powiem, po wygraniu licytacji tej jednej kartki, to jeżeli co się z tym dzieje, bo powiedziałem wcześniej, że na początku firma państwowa ma 5 udziałów, każdy jest warty po 20%. Jak dana firma, czyli powiedzmy w tym momencie, załóżmy, że byłby to whatever, Marai River, tak? Otwieramy sobie Marai River, tak? Firmę, która jest tutaj w tym miejscu na mapie, tak? I normalnie kupujemy jej prezenturę i musimy kupić do 60%. Jeżeli w momencie, kiedy kupujemy 6. udział, my lub którykolwiek z graczy, firma, ta państwowa, której składową był Myra River, czyli ta kartka z numerem 4, zostanie natychmiastowo wymieniona na udział u gracza, który tą kartkę posiada. To znaczy, że jeżeli my taką kartkę byśmy posiadali, tak, to w momencie, kiedy kupimy 6. udział i żaden z graczy nam w tym nie pomógł, to ta kartka nam się wymieni na 7. udział. Czyli to jest drugi moment, w którym możemy posiadać więcej niż 60% udziału w firmie w Princie. Po prostu wymiana payra na udział w momencie, kiedy firma otwierana z payra zostaje wypłynięta. Ta wymiana To trzeba zaznaczyć, bo to też nam się na początku myliło właśnie, że ona nie pomaga nam w otwarciu, tak jak ten udział w Union Banku, tylko dopiero później jak się otworzy firmę, to natychmiastowo w momencie kupna 6. udziału ta zamienia się jakby na 7. udział u gracza, który, że tak powiem, tę kartkę w momencie po licytacji posiadał. No jeżeli to jesteśmy my, no to dzięki temu możemy mieć prawo posiadania 70% firmy w tej grze. I tak jak wcześniej, jeżeli sprzedamy w jakiś sposób do 60%, no to nigdy nie będziemy mogli wrócić do stanu pierwotnego, czyli tych 70%. No i teraz tak, ten Myra River jest otwarty i kolejne gałęzie są zablokowane, dopóki on w kolejnym OR nie będzie operował lub w kolejnym secie OR-ów, no chyba że inni gracze wykupią pozostałe udziały z marketu. Bo tak jak powiedziałem, wszystko tak naprawdę może trafić od razu na market w tej grze. A dlaczego to wytłumaczę w OR-ze? Jeżeli inni gracze się jakby zrzucą na to, żeby wykupić tą firmę do 100%, to natychmiastowo otwiera się kolejna gałąź.
Czyli w tym momencie zwolniłyby się kolejne 2 sloty. Jeżeli to by nie nastąpiło, to kolejne 2 sloty otworzą się wtedy, kiedy firma otwarta w tym stockrandzie w kolejnym OR-ze będzie operowała. No i to jest kupno prezydentury i otwierania firmy. Możemy również zadziałać w stockrandzie jako Union Bank i tak jak omówiliśmy wcześniej, możemy w ramach w imieniu Union Banku kupić tutaj dodatkowy udział. Za pieniądze, które tutaj Union Bank posiada, ewentualnie dopłacić swoją własną gotówką do tego interesu. I ten udział trafia do Union Banku i sobie tam leży do końca gry. I A co się stanie, jeśli nie ma już payrów? jeżeli już nie ma PER? No, dobre pytanie, bo tak naprawdę, jak można zauważyć, podczas gry do otwarcia, w całej grze zostanie otwartych 6 firm, bo mamy 6 wolnych slotów, które możemy, że tak powiem, rozdysponować między graczy podczas gry. Ale firm, jak można było zauważyć, jest 5, które składają się na firmę państwową. I tutaj wchodzi możliwość, że w stockrancie możemy tak naprawdę zrobić splita. Tak naprawdę podzielić dużą firmę. I możemy podzielić. To jest ciekawe, bo to zawsze w tych 18 było fuzja, merge, a tu jest odwrotnie. Tutaj rozdzielamy. Otóż Pączkujemy. i możemy O, to ładne podzielić słowo. firmę. Oczywiście, żeby móc dokonać podziału firmy, musimy w swoim ruchu podczas stockrandu posiadać wolny slot otwarty. Jeżeli posiadamy wolny slot otwarty, możemy oczywiście otworzyć nową firmę. Jeżeli jakąś mamy ochotę z tych jeszcze głównych, tych 5, jeżeli jakieś zostały, lub dowolną ze swoich firm podzielić na pół. Przy czym naprawdę może być to dowolna firma, to nie musi być tylko ta główna firma, to może być firma, która wcześniej została podzielona przez nas, powiedzmy wcześniej w stockrandzie, i ta nowo otwarta firma podzielona również może być potem podzielona ponownie, więc to powoduje, że z tych 5 firm, które składają się na firmę państwową, na końcu gry może zostać więcej niż jedna, która będzie dalej nieotwarta. Czyli dalej jakby firma państwowa będzie posiadała składowe tych firm. To oznacza podział firmy. Żeby móc dokonać podziału firmy, oczywiście nasza firma musiała już operować. Nie możemy podzielić firmy, która nie operowała. Musimy mieć ten wolny slot. No i tak naprawdę całe nasze posiadanie tej firmy jest podzielone na pół. Ale żeby móc tego dokonać, to powiedzmy, że już jak jesteśmy na tym przykładzie tego Marai River. Weźmy sobie tę planszetkę Marai River całą, żeby miał to bliżej pod ręką. Stawimy sobie to tu. To już na razie nie jest potrzebne. OK. Teraz tak. Ja jako gracz, powiedzmy, posiadałem 60% w Marai River, tak? Otworzyłem tą firmę w wcześniejszym stockrandzie, pojechałem. Oczywiście nawet wcześniejszych 2, bo z tego powodu on nie ma tu najbliższej stacji. Musiałby przynajmniej 2 OR-y przejechać, żeby móc sobie czemu to się nie da, tak? OK. Dobra, tu na chwilę wybuduję trochę trasy dla tego Marai River. Tak. Żeby to było dosyć jasne. Żeby móc wybudować taką ilość kafli na mapie, potrzebujemy 2 OR. W tej grze można wybudować zawsze 2 kafle, więc potrzebowaliśmy przynajmniej 2 OR, żeby doprowadzić do takiej sytuacji. I dopiero w takiej sytuacji firmę możemy podzielić. Po pierwszym wyznacznikiem, że móc firmę podzielić, firma musi mieć przynajmniej 2 tokeny na mapie. Bo nowo ta podzielona firma, która jakby wypączkuje z tej naszej firmy dużej, musi mieć podarowany jakiś token, który będzie tokenem domowym. Więc żeby móc podzielić firmę, ta firma musi mieć 2 tokeny na mapie, bo jeden podaruje nowej firmie. Dobra, czyli mamy załatwiony pierwszy myk, mamy 2 tokeny.
potem mamy taki układ, że mieliśmy 60%. Te wszystkie udziały, które tutaj są, powinny od razu w momencie, kiedy wypłynęli, wylądować na markecie, tak? I powiedzmy, że jakiś inny gracz za tą prywatną, czy za tego paira dostał 7 udział. I jest taki stan posiadania. No i przychodzi nasza kolej w Stocklandzie i chcemy firmę podzielić. Nie chcemy otwierać nowej, czyli chcemy podzielić. Do tego nam potrzebne będzie tych 6 firm, które leży tutaj obok. Wybierzemy sobie dowolny kolor, jaki nam się żywnie podoba. Więc wezmę pomarańczowy, bo się kojarzy z Bielskiem u nas. To się nazywa Belfast, a ma napisane BB. Jest tak lokalnie bardzo wybierane przez nas. I jak wygląda podział? Pierwszą rzeczą, którą jest, to wybierzemy sobie dla tego Belfastu nowy par value. Oczywiście zgodnie z aktualnie obowiązującym. Powiedzmy, że ten Mara River był otwarty na 80, a ten Belfast może być otwarty tylko za 74, bo jest już taki etap gry. Następnie przychodzi decyzja, które tokeny z firmy głównej zostaną podarowane dla tej firmy. No i oczywiście transze też zajmujemy. Tak, no tokenem. oczywiście, no to żeby była jasność. Zajmujemy od razu ten wolny slot, który posiadaliśmy w naszym ruchu. Więc zostaje jakby ewentualnie kolejny jeden dla kolejnego gracza. No, kolejna decyzja, które tokeny podarujemy. Przy czym nigdy nie możemy podarować tokena domowego firmy głównej, ale takiej faktycznie głównej, która wyszła od Paira. Czyli Mara River, który ma tutaj, w tym miejscu, swoją domową lokację, nigdy ten token nie może być podarowany. Więc jedyny token, który możemy podarować, bo Mara River ma tylko jeszcze jeden token, to jest ten. Od razu zostanie zamieniony przez tą nową firmę. Ten token Mara River wylatuje z gry. My go nie odzyskujemy z powrotem na charter. On po prostu nam przepada. Jeżeli w jakimkolwiek sposób Mara River miałby jeszcze gdzieś tutaj token, oczywiście już nie chcę mi się budować tras, to nasza decyzja jest taka. Możemy podarować tej nowo otwartej firmy więcej niż jeden token. Możemy zrobić taki ruch, że możemy podarować oba tokeny, ale oba tokeny tej pierwotnej spółki przepadną, nie wrócą nam. Więc to jest nasza decyzja podczas gry. Jak chcemy te sieci rozbudowywać, żeby jedna i druga firma miała, że tak powiem, jakieś po prostu perspektywy na mapie. I jeżeli już tak podarowaliśmy token, tylko postanowiliśmy, że podarujemy jeden, tego powiedzmy dalej tutaj nie mam, po prostu leży tu, to te 3 pozostałe Belfast po prostu będzie mógł stawić podczas gry. Ok, to jest kolejny krok, który jest za nami. Ustalenie miejsca, gdzie ta firma nowo będzie miała swoje jakby tokeny bazowe. A teraz następuje podział faktycznej firmy. Co się dzieje? Patrzymy i dzielimy całość posiadania, którą gracze posiadali w tej firmie głównej, która jest dzielona przez pół. Ja posiadałem 60%, więc 3 udziały 3 udziały przepadają. W sensie nie do końca przepadają. Lecą do firmy głównej, do skarbca. I teraz sobie przypomniałem, czego nie powiedziałem w Stocklandzie. W tej grze jest kapitalizacja jak w 30. W momencie otwarcia normalnie firmy, czyli firmy głównej, z tej głównej Speyra, kupujemy 60% i dostajemy 100% kapitału. I to jest standardowa, że tak powiem, kapitalizacja w tej grze. Przy nowo otwartych firmach. Jednakże jest tutaj właśnie patent, który pozwala przy podziale ciągnąć udziały do spółki i jakby zrobić z nich skarbiec, czyli tak jakby trochę inkrementalną kapitalizację. Przy czym tych udziałów nie będziemy mogli nigdy kupić. Będziemy mogli tylko wyemitować w momencie,
kiedy będziemy nie, przepraszam, ale kłamię. Będziemy normalnie kupić. Tak standardowo. Tylko wtedy pieniądze leżą do skarbca spółki. Dobra, do początku. Mamy 60%, 30% trafiło, zostało podzielone na pół, więc ja w ramach tych 30%, które tutaj posiadałem i oddałem, dostaję 30% nowej spółki. Hop. To był podział, który nastąpił u mnie. Założyliśmy, że jeden gracz ma jeden udział, pojedynczy. Jak ktoś ma nieparzystą ilość udziałów, to zostaje przy firmie, która była główną firmą. Czyli ten gracz dalej zostaje z tą firmą. Gdyby miał 2 udziały, jeden udział powędrowałby do skarbca spółki, a za drugi dostałby ten udział Belfastu, czyli pomarańczowy. Ale z uwagi, że ma jeden, to zostaje przy niebieskiej. I taki sam podział następuje jeszcze na markecie. Na markecie powinny być 3 udziały. I te 3 udziały wymieniają się w sposób, że nieparzysta ilość zostaje na markecie, parzysta ilość zostaje na markecie, a nieparzysta ilość, czyli ten jeden z 3, ląduje do skarbca spółki. OK? Przy czym nie wymienia się udziałów na market z głównej spółki, tylko się je zabiera. To nie jest tak, że ja teraz zabrałem z marketu jeden udział i mam tutaj położyć jeden. Nie. Takiej rzeczy nie ma. Bo tak naprawdę te wszystkie udziały potem i tak lądują na markecie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, po otwarciu firmy tu nie ma żadnego IPO, z którego kupujemy. To wszystko leży na markecie. Po nowo otwarciu. Więc stan posiadania po takim splicie jest tak, że ja posiadam 30% starej firmy, posiadam 30% nowej firmy. Gracz, który posiadał jeden udział, zostaje z tym jednym udziałem. Na markecie były 3 udziały, zostały 2, a do skarbca trafiły 4. I te 4 udziały... Tylko tutaj Belfastu ci zostały 4 udziały. To powinieneś przerzucić jeszcze. Masz 4 udziały w Belfaście. A nie, teraz mówisz, że dobra. po prostu wziąłem 3 kartki, a nie Tak. te 30%. Powinno być tak, teraz dobrze zauważyłeś. No i co? I tak naprawdę tutaj trafiły 4 udziały, które są tak jakby skarbcem. Normalnie możemy te udziały stąd kupić, ale po cenie marketowej, ale wtedy pieniądze nie płacimy do banku, tak jak przy normalnym otwarciu firmy, tylko pieniądze płacimy tej firmie, bo wykupujemy udziały tak jak 46 z firmy, i za udział płacimy firmie. Jeżeli firma będzie rosła na giełdzie, to te udziały będą rosły razem z nią. Więc to jest taki myk, że po prostu można po podziale jakby znowu dokapitalizować swoją pierwszą firmę, bo odzyskaliśmy udziały do skarbca, które możemy znowu wykupić z tego skarbca i znowu przekazać tam pieniądze za takie kupno. Ale nie skończyliśmy jeszcze podziału tak naprawdę, bo co się dzieje dalej? Na razie tylko podzieliłem udziały. Następnie jest jeszcze opcja, że po wymianie udziałów mamy do podjęcia decyzji, są jeszcze 2 decyzje do podjęcia. Możemy dowolne pociągi przekazać z firmy głównej, bo tylko ona tak naprawdę... A przepraszam, jeszcze jedną rzecz tylko chciałem poruszyć. A co z tymi udziałami? A nie ma udziałów zarezerwowanych, bo to są spółki dobra, to są spółki ogólne, więc nie ma czegoś jak zarezerwowane udziały. Tutaj nie. Teraz tak, kolejną decyzją, jaką mam podjęcia po podziale udziałów, czy po wymianie tak naprawdę udziałów, jest to, żeby pociągi, które tutaj ta firma posiadała, powiedzmy, że miała 5 i 4, już tam nie będę i taką sytuację, może dowolne z tych pociągów przekazać tutaj. Może zrobić taki myk, że przekaże wszystkie te pociągi. Ma prawo zrobić tak. Może stwierdzić, że przekaże tylko jeden pociąg klasy 5H. Może zrobić, że będzie to tylko 4H. To jest dowolność. Ale oczywiście przekazuje się tylko z firmy głównej do firmy nowo otwartej, no bo tylko ta główna firma miała pociągi. Następną decyzją, jaka jest po przekazaniu pociągów, powiedzmy, że gracz zdecydował się na taki ruch,
Ta firma powiedzmy miała tu jakieś pieniądze. Tak? Na $360. Dowolną ilość pieniędzy może przekazać do tej firmy. Ta firma nowa jeszcze żadnych pieniędzy nie ma. Dopiero po przekazaniu pieniędzy z firmy głównej, czyli pierwotnej do tej nowo otwartej, ta pomarańczowa będzie miała jakby wyliczono, ile naprawdę pieniędzy będzie posiadała po otwarciu. I gracz może przekazać dowolną ilość pieniędzy. Może przekazać całe 360, może przekazać 0. I dopiero po tej decyzji następuje wyliczenie, ile firma pomarańczowa będzie miała gotówki w momencie, kiedy wypłynie. Bo ona nie jest traktowana jako wypłynięta, bo brakuje jeszcze wykupionych 30% z marketu. Na razie tylko 3 udziały zostały rozdysponowane do jednego gracza. Bo wszyscy pozostali gracze nie mieli jak wymienić na te udziały. Więc gracz, który po tym splicie do tego dokonał, będzie musiał sam kupić jeszcze 30, albo liczyć, że ktoś mu pomoże, 30% pomarańczowej firmy. Uznały, że niebieski gracz nie przekazuje żadnych pieniędzy do pomarańczowej firmy, więc przechodzimy do ostatniego kroku wyliczenia, ile pieniędzy otrzymuje pomarańczowa firma w momencie, kiedy wypłynie. Powiedzmy, że ale to się robi w tym momencie. Sprawdza się, ile udziałów pomarańczowej firmy leży na markecie, a na markecie po takich wszystkich jakby procesach, które się odbyły, zostało 7 udziałów na markecie, to te 7 udziałów przemnaża się przez wartość startową, czyli przez 74 i tyle pieniędzy dostaje ta firma, czyli 7 razy 74, to żeby nie skłamać, to jest nie chcę mi się liczyć głowy. 518. I to jest koniec podziału. Firma pomarańczowa bierze 518 kapitału, potrzebuje kupić 3 udziały w kolejnym ruchu w Stocklandzie, tura gracza i z takim kapitałem będzie operować. Ma 1 token na mapie, ma 518 kapitału, jeżeli wypłynie, ma pociąg, czyli od razu zamiast się cofnąć na giełdzie za brak pociągu, być może pojedzie, jeżeli ten pociąg jej się utrzyma. To jest jasne dla Ciebie, Irek? Coś jeszcze dopowiedzieć. Tak jest, no wszystko No jasne. i to jest właśnie jakby ostatnia rzecz, którą możemy zrobić w Stocklandzie. Otworzyć firmę poprzez podział. Żeby móc to zrobić, trzeba mieć standardowego slota. No i co? I tak naprawdę omówiliśmy cały Stockland. Przypomnę, mamy sell, maksymalnie możemy sprzedać 30% danej firmy w jednej turze, bo możemy oczywiście w kolejnej turze sprzedać kolejne udziały tej samej firmy, ale znowu do 30%. Możemy otworzyć nową firmę, jakby wyciągnąć ją z Payra, przy czym jakby ta firma wypłynie, czyli zostanie wykupiona 60%, ten udział payrowy się jakby wymienia na udział tej firmy. Dzięki temu Pair jakby posiada mniej udziału, więc udział Paira jest warty więcej, no, ma większy procent udziału. Możemy też zadziałać w imieniu Union Banku i kupić 1 udział. Union Bankiem również możemy kupić prezydenturę i otworzyć firmę. Jest to możliwe. Nikt to nie jest zabronione, przy czym trzeba pamiętać, że Że w remisach przegrywa, więc są łatwo mu zabrać tę firmę. Od razu daję tip, że jeżeli chcemy otworzyć firmę jako Union Bank, to musimy posiadać Paira w tej firmie. Bo to spowoduje tak, weźmy jakiś przykład, powiedzmy, że na tym niebieskim, może czerwonym, to pokażemy, żeby było jasność, jak to działa. Tak, mamy udziały, tak? Ja jestem pierwszym graczem, więc kupuję prezydenturę do Union Banku.
Kolejny gracz kupuje udział. Trzeci gracz też chce kupić udział. Tak? I teraz tak, ja już jako Union Bank, przychodzi moja kolej, czyli wraca znowu kolejka do mnie. Nie mogę kupić udziału do Union Banku, bo już, bo przypominam, że Union Bank może kupić tylko jeden udział na cały Stockland. Więc mogę kupić udział do siebie. Hop. I tak naprawdę jest podział tak, że ja mam jeden, Union Bank ma dwa i pozostali gracze mają po jeden. Kolejny gracz idzie w to dalej i kupuje kolejny udział. Czy zabiera już Nie, firmę? jeszcze nie. Union Bankowi. Dlaczego? Bo Union Bank Ale ma dwa przy przecież remisie udziały, dalej, a ale ci pod już tym mają. względem remisy dalej wygrywa ta osoba, tak jak standardowo w 18. Aha, Aha, to czyli nie chodziło ci przy pytaniu. Nie. W tym momencie dalej Union Bank dalej jeszcze ma prezydenturę. Okej. I w tym momencie już jest 60% wykupione firmy, tak? Tej nowo otwieranej firmy. Wyszło 6 udziałów na market. Teraz pytanie jest, który gracz posiadał przypisany do tej firmy udział. Jeżeli to byłem ja, to w tym momencie za ten udział tutaj dostaję udział hop i też mam 2. I mam 2 udziały. Więc jak przyjdzie moja kolej, nawet jeżeli ten trzeci gracz kupiłby coś innego, to ja kupuję i przejmuję. Zostajesz Tak? prezesem. 2 udziały są do Union Banku, a ja dostaję prezenturę. I jestem bezpieczny. Ale jeżeli tego payra przypisanego tej firmie miałby którykolwiek z graczy, to nie jestem w stanie sobie obronić prezentury jako gracz, którym otworzył Union Bank. Bo gdybym tego payra miał ten gracz, powiedzmy, czyli wracamy do sytuacji. Hop. Na razie jest taka sytuacja. Tak. Kupił gracz 6 udział. Gracz numer 2 kupił 6 udział. Więc graczowi numer 3 pair wymienia się na ten udział, tak? I nagle przychodzi to się robi natychmiastowo i teraz przychodzi kolej tego trzeciego gracza i ten trzeci gracz sobie kupuje trzeci udział i nagle on przejmuje prezenturę. I Union Bank jest mocno, nie powiem w czym, dlatego, że ma 2 udziały, których nigdy nie będzie mógł sprzedać. Czyli jednym słowem, gracz numer 3, który zabrał firmę z Union Banku, ją prawdopodobnie wydrenuje z kasy, a potem w 2 kolejnych ruchach, być może w kolejnym Stocklandzie, bo przypominam, że sprzedaje maksymalnie po 3 udziały, zależy jeszcze ile ich kupiłby, zrzuci tą firmę do Union Banku, bo Union Bank nie będzie mógł sprzedać tego jednego udziału na market. Więc żeby otworzyć firmę jako Union Bank, jest to możliwe. Nawet się to często robi, dlatego że dzięki temu Union Bank w jednym ruchu kupuje 2 udziały zamiast jednego standardowo, tak? Ale my musimy posiadać payra przypisanego do tej firmy. Wtedy jest to możliwe i jest to bezpieczny, że tak powiem, ruch. Fajny tip. A powiedz mi jeszcze, bo my standardowo zazwyczaj skupialiśmy się na otwieraniu firmy w oparciu o payry. Dopiero ostatnio zaczęliśmy się właśnie bawić w to splitowanie i czy są jakieś wskazówki, znaki na niebie, które mówią, że w tym momencie dobrze jest skorzystać z payra albo ze splita? Czymś się sugerujesz? Czy to jest tak złożona sytuacja, że nie da się dać jakiś porad, jeśli chodzi o rodzaj otwarcia firmy? Dlaczego, w jakich warunkach, powiedzmy, split jest ciekawszy, lepszy, a w jakich warunkach po prostu korzystać z payra? Na tym przykładzie nawet, co tutaj widzę, tak? Po takiej wymianie, która tutaj nastąpiła, posiadam w firmie w skarbcu tej firmy starej 4 udziały, tak? I one w tym momencie, jeżeli bym kupił ją za tą cenę, albo inny gracz by mi kupił to za tą cenę, są warte $320. Tak? Te 4 udziały. 4 razy tak. 8. 320 plus startowa cena
która wyszła w Belfaście, czyli 518, to jest 838. Gdybym otworzył Belfasta za 74, dostałbym tylko 740 kapitału. To już jest Okej, tak. jeden taki prosty myk, który, jak można to policzyć. Co mi się bardziej opłaca? Oczywiście te 4 udziały, które trafiły do skarbca, one mają cenę aktualnie na giełdzie. Gracze, czyli tak zwani dobrzy koledzy, mogą ci zrobić tak, że ta cena nagle spadnie. I ona nie będzie warta 320, tylko ktoś kupi udział, a w kolejnej turze go sprzeda i nagle obniżymy cenę do 74. Ale mimo wszystko, jeżeli tylko będę szedł w prawo, to nawet jeżeli mi tacy dobrzy koledzy zrobili, to te udziały w końcu będą warte, nie wiem, pod 100, pod 120 i dopiero wtedy będę mógł je kupywać. Co więcej, zrobienie splita, mam to na celu, że ta nowo otwarta firma może mieć pociąg i może od razu też pojechać. Czyli tak naprawdę mam 3 nowe udziały, ale te 3 nowe udziały dalej będą mi zarabiać. Nie spowoduje się to, że ja się cofnę na giełdzie i nie zarobię w pierwszym erze, tylko znowu tak naprawdę zarobię. Jedyny minus jaki widzę, to to, że jak podzieliłbym sobie firmę przykładowo, to byłoby tu, i powiedzmy tak, nie? No to za 3 udziały o wartości 160, ja jako gracz dostałbym tylko 3 udziały o wartości 65. To jest po prostu duża strata, że tak powiem, wartości ja jako gracz. No ale z drugiej strony dostanę 3 udziały o wartości 160 do tej firmy. Czyli nam 4 w tym momencie, tak? Bo tam jeszcze jeden z marketu się wymienił. 4 razy 160 to jest 640, tak? A jakbym tylko otworzył tylko BB za 65, to do tego BB bym dostał tylko $650, nie? 10 razy 65. No to pokazuje skalę, Tylko musimy... jak to się bardzo opłaca, tak? Różnica. To się robi tylko właśnie po to, żeby móc zapewnić pociągi, no bo pociągi, jak za chwilę dojdziemy do omówienia aerów, są stosunkowo tanie w tej grze, poza permami, ale chce się kupować ich stosunkowo dużo, żeby jak najwięcej jeździć. I nagle pieniądze startowe, które posiadaliśmy, nie są wystarczające, żeby dojechać tym, otwierając firmę gdzieś tam na początku gry, tymi pieniędzmi, żeby dojechać do końca. No minus jest taki, jak ja widzę, no to, że mamy 2 firmy do obronienia. Czyli musimy mieć pieniądze na to, oczywiście, żeby kupić przede wszystkim te 3 udziały tu i musimy tu. sobie policzyć to, żebyśmy kupili przynajmniej, no to do tej niebieskiej musimy kupić przynajmniej 2 udziały, żeby mieć 50% i Tak. czuć się bezpiecznym, a do tej nowej, pomarańczowej musimy kupić 3 udziały, żeby ona w ogóle mogła operować. Więc to sobie musimy policzyć, czy nas na taki, że tak powiem, myk stać. I chyba, że tak jak powiedziałem, chyba, że robimy taki myk, że po takim podziale leżą co prawda tu 4 udziały i jak pamiętacie ten moment, w którym przekazujemy pieniądze, tak? I pociągi, to możemy zrobić taki myk, że przekażemy większą ilość pociągów tutaj, tak? I przekażemy prawie całe pieniądze. 360 było tu, więc zostawimy sobie, nie wiem, jakąś gotówkę, jakąś część chociażby, nie wiem, chociażby na postawienie jednego tokenu, tak? Czyli wydałem 240, to te 240 biorę sobie tutaj, tak? Czy powinienem mieć 518 plus 240 to jest 758, tak? Tak. Nie? I może mieć w nosie tą niebieską firmę. Może ktoś się po nią schylić, kupując udziały. No oczywiście jakby to była taka sytuacja, to by się pewnie ktoś po nią schylił i kupił te udziały, ale jakby była taka sytuacja, one są warte po 80, no to by ktoś może chciał kupić te 4 udziały stąd lub z marketu, no ale przejąłby firmę z pociągiem 4H i tak naprawdę z tymi pieniędzmi, które tutaj zostały, ewentualnie z tymi pieniędzmi, które tu władował, zakupno tych 4 udziałów stricte ze skarbca tej spółki. A my mamy nową spółkę z 3 nowymi tokenami, dużą ilością kapitału. Fajnie, bo jest to patent na kontrolowanego trupa. To znaczy, że przygotowujemy sobie tą firmę, którą no, raczej nikt nie będzie chciał wziąć, a my mamy jednak tą firmę, która dla nas ma pewien potencjał, no bo w każdej chwili możemy ją ożywić. Tak, dokładnie. I jeżeli ktoś chce ją weźmie, to niech sobie ją weźmie. No. Znam takich, którzy by to pewnie wzięli u nas w Bielsku, ale może i nie. Trudno, że ciężko orzec. No ja bym
Żaden trup nie śmierdzi. No, ja bym to tak zrobił, jeżeli chciałbym podzielić firmę, a nie miałbym na obronienie obu firm. W sensie, czyli do kupienia Rozumiem. dwóch Fajnie. niebieskich, 3 pomarańczowych. Powinienem tak zrobić, że po prostu jakieś tu pieniądze zostawił, być może na token, albo przynajmniej na to, żeby móc odkupować pociąg, nie? Bo ta pomarańczowa firma jakby teraz będzie dostarczycielem pociągu dla tej niebieskiej przez pewien czas. Jeżeli obie firmy zostaną na rynku. To jeszcze powiedz mi w ramach porad, bo pamiętam, że jedną rzecz, na którą zawsze zwracałeś uwagę, to żeby bardzo szybko uwalać graczy, którzy mają mainline'a, shortline'a. No bo ich firmy otwierają się wysoko. Dlaczego chcemy spuszczać ich firmy od razu Ja tak gram, że na początku gry? nie pozwalam tym firmom rosnąć na giełdzie, no bo te firmy po pierwsze mają dosyć spore tutaj przyrosty. Te wartości tutaj rosną dosyć sporo, ale też jeżeli te firmy zostaną podzielone, to tak jak przed chwilą pokazałem, jeżeli ten token byłby tu na 160, no i te 4 udziały trafiają do skarbca warte 160, jeżeli ktoś je kupi, nawet jakby ktoś sprzedał na 152, czyli ląduje na półce, no to 152 razy 4, no to prawie to jest 608, no to jest po prostu na diesla w tej grze. No, plus do tego, że jak każdy standardowy 18, no im większa wycena danego gracza, tym po prostu większe prawdopodobieństwo, że ten gracz wygra, jeżeli posiada więcej udziałów tej firmy, czyli prawdopodobnie 6 niż ty, jako współgracz na planszy tej firmy, bo raczej możesz mieć 3, bo czujesz się możesz nawet mieć 4, bo czujesz się bezpiecznie. Jeżeli ktoś ma 6, a ty masz 4 w tej grze, dalej możesz czuć się bezpiecznie, no bo ktoś sprzedaje 3 w jednym ruchu w stokrandzie, w jednej turze, i nagle prezentura na moment przechodzi do ciebie, no ale ty w swoim ruchu sprzedajesz 3 i z tych 4, które miałeś, zostaje ci 1 i prezentura wraca do wcześniejszego gracza, tak? No to trzeba też wszystko wywalić, no ale ja przeważnie tak gram, że po prostu ubijam te firmy, żeby po prostu właśnie przy podziale nie miały zbyt dużej wartości za udział i żeby w skarbcu nie zasilały dosyć sporo, że tak powiem, kapitału tej firmy, nie? Jakbym kupował te udziały ze skarbca. To powiedz mi jeszcze, w jakiej sytuacji opłaca się tak naprawdę otwierać firmę z Payra. No plus jest taki, że komuś wyrywamy tego Payra z ręki, tak? Jeśli mamy dużo sami Payrów i chcemy osłabić innego gracza, żeby zabrać mu udziały w Payrze, to widzę plus. I co, chyba kiedy mamy mniej pieniędzy, tak? Łatwiej jest otworzyć po prostu taką firmę. Znaczy pieniądze nie grają roli, nie? Bo tak naprawdę pamiętaj, że to się nie wymienia, to nie pozwala ci ten, kto się wymieni, nie? Więc dalej jak musisz kupić 60% udziałów, nie? Po co otwierać komuś Payra, żeby przejąć kontrolę nad nim tak naprawdę? Bo nie powiedzieliśmy, że po tej licytacji prywatnych jakiś gracz będzie miał, gracze jakiś tam prywatny będą mieli, gdzie wszystkie wyjdą do graczy i jakiś będzie układ tych prywatnych, jeżeli chodzi o te pomarańczowe, nie? I teraz tu jest te 5, powiedzmy, że to różowe, tak? I teraz mamy te 5, podczas licytacji powiedzmy ten gracz, ja teraz wezmę to na pałę, nie? Jest taki układ. Tylko nie nakładajcie się, nie? Mamy 3 graczy. Pierwszy, drugi i trzeci, nie? I teraz który gracz będzie kontrolował Payra? Gracz będzie kontrolował Payra, ten, który posiada więcej udziałów niż dwóch pozostałych graczy, bo przypominam, że gramy na 3 osoby, nie? No to 2 graczy ma po 2 udziały w Payrze, trzeci gracz ma 1. No to ten trzeci gracz wiadomo, że tego Payra nie będzie kontrolował. Ale przy remisie gracz kontroluje Payra ten, który ma większy numerek, czy mniejszy numerek z tych 2 posiadanych. Pierwszy gracz ma numerek 3 i 5, a drugi ma 6 i 4. To kontrolę nad Payrą, nad firmą państwową w OR-ze przejmuje pierwszy gracz, z uwagi na to, że posiada Payra o najmniejszym numerku przy remisie. No i teraz tak. To jest kontrola. I ten gracz po prostu, jak za chwilę przejdziemy do OR-a, to firma Payrowa, czyli państwowa, również operuje w OR-ze i zawsze operuje na końcu. I będziemy na przykład mogli sobie, nie wiem, odkupować gracz, który jakby włada tą firmą, czyli nią zarządza, ma prawo
odkupywać pociągi od innych swoich firm. Dzięki temu będzie mógł też przerzucać pieniądze z Payra, które tam posiada, do swoich firm. Więc po co wyciągnąć komuś Payra, otworzyć? Po prostu, żeby przejąć kontrolę i prowadzić firmę jako gracz numer 2. Czyli wystarczy, że gracz numer 2 otworzyłby trójeczkę, czy Mount Stewart w dowolnym momencie gry. Jeżeli firma by wypłynęła, czy miałaby 60%, no to ten Payr wypada. Gracz w ramach tego dostaje udział tej Mount Stewart, to jest żółta firma. No i układ nagle zrobi się taki, że gracz pierwszy ma tylko jednego Payra, gracz drugi ma dalej 2, gracz trzeci ma dalej jednego Payra. No i kto, że tak powiem, zarządza Payrem? No gracz numer 2, bo ma 2 Payry. Jeżeli nastąpiłby taki podział, że ktoś znowu stwierdza, no to kolego numer 2, to ty raczej nie powinieneś tym zarządzać, to żeby móc to zrobić, to trzeba byłoby mu wyjąć Mara i River, czyli to, co żeśmy było na przykładzie, tak? No i gdyby ten Mara i River został otwarty, to na końcu zostałby taki podział payrów. Każdy miałby po jednym. Gracz numer 1. No i znowu kontrola wróciłaby do gracza z najniższym numerem, czyli do gracza numer 1. Tak? W tym przykładzie gracz numer 3, żeby móc posiadać Payra jakby na swój własny użytek, musiałby spowodować, że te dwie firmy, czyli ta 5, ta 7 i ta 6 zostaną również otwarte. I to jest moment, w którym po prostu gracz Okej, czyli gracz grający Payrem chce otwierać, żeby Payry się otwierały, żeby on sam został królem. I teraz cały czas, w ramach tego, jak powiedzmy wróćmy do tego momentu, po otwarciu pierwszego Payra, udział Payra jest warty 25%, czyli 1/4 całego przejazdu to jest dywidenda na udział, nie? Jak doprowadzimy do takiej sytuacji, no to jest 33%. Czyli 1/3 całego przejazdu idzie jako wypłata dywidendy na udział. Teraz już 1/2. A jak doprowadzimy do takiej sytuacji, to gracz, który operuje Payrem, jeżeli ten Payr posiada pociąg, całą dywidendę zatrzymuje dla siebie. Jeżeli ją wypłaci. No i to jest taki tip, żeby umieć do tego doprowadzić. Czyli tak tym sukcesywnie zarządzać i patrzeć, jak się te Payry otwierają. Być może uda się tak doprowadzić do takiej sytuacji, że na końcu gry jest szansa, że te 6 slotów, które były dostępne do otwarcia, zostanie zajętych, a dalej zostanie nam ten jeden udział payrowy. I czyli znaczy, że firma państwowa przeżyje do końca gry i do końca gry będzie mogła operować, a my jako jedyni udziałowcy, czyli gracz numer 3 w tym wypadku, będzie mógł sobie operować tym payrem i ten 100% kapitału wypłacać tak naprawdę do swojej kieszeni. No dobra, to co? Przechodzimy do ERA, tak? Do ERA. Jak już otworzyliśmy sobie firmę i przeszliśmy do ERA, no to standardowo. Tutaj jest bardzo prosto. Możemy wybudować 2 żółte kafle, przy czym za drugi płacimy $20. I tyle, i już. Lub zrobić jeden upgrade. Jeżeli zrobimy jeden upgrade z żółtego do zielonego lub z zielonego do brązowego, nie mamy prawa już postawić drugiego żółtego kafla za 20. Więc albo 2 żółte, przy czym drugi za 20, albo jeden upgrade. To jest całe budowanie. Potem możemy postawić token. Oczywiście standardowo, tam gdzie dojeżdżamy i żeby było wolne miejsce. Każdy token w tej grze kosztuje $80. Nieważne, czy to jest firma główna, która wyszła z Payra, czy ta firma posplitowana, każdy token jest warty $80 w tej grze. Potem następnie puszczamy pociągi, czyli zarabiamy pieniądze. No oczywiście jeszcze opłacamy koszty torów, jeśli są dodatkowe, tak jak na mapie nieraz są bardzo drogie. To jest drogo, przeważnie, ale w niektórych miejscach, ale te miejsca są dosyć strategiczne, w których miejscach jest drogo. I warto te koszty ponieść. A następnie puszczają pociągi, za chwilę mówię, bo są 3 rodzaje pociągów. Mamy pociągi heksowe, jak 49, mamy pociągi z plusem, które liczą dowolną ilość wiosek i 2, 3 lub 4 duże lokacje. Mamy potem 2 permy. 4 siódemki, 7 kolejnych lokacji pod rząd, przy czym wioska już liczona jest do zasięgu,
czyli to nie jest pociąg z plusem, i diesel, który może jechać po tej mapie. Oczywiście niezablokowanej, czyli przejezdnej. Dowolną ilość, czyli tak jak w 30 diesel. Nie wiem, czy mam mu powiedzieć, jak działają pociągi heksowe i plusowe i tak dalej. To już jak twoja decyzja. Zakładamy, że to wiemy, No wytłumaczmy. czy zakładam, że nie. No, chociaż nie, no wytłumaczmy, jak Dobrze, działają te heksowe. posiadam, powiedzmy, że Bo u mnie też to były Okej. zagwozdka, też kilka razy zagraliśmy, 2H. że Pociąg, który może odwiedzić do... Ja to liczę w ten sposób, że do 2 kafli od bazowego. Czyli w tym momencie Malay River, który jedzie stąd, może dojechać maksymalnie do tego miejsca, czyli nie dojedzie do tego BB, lub przejechać tutaj. Tak? Czyli w prawo. I zahaczyć, dojechać, wtedy dojść do 0,1,2. offboardu. Do Port Hawkesbury. Tak? I wszystkie wartości, które po drodze miną, albo do których dojechał, po prostu zlicza sobie. Czyli tak w ten sposób w lewo nie pojedzie wcale, bo 2H nie pozwala mu dojechać do tego pomarańczowego tokenu. Że móc tam dojechać, musiałby mieć 3H. Wtedy by mógł tam dojechać. A w prawo może pojechać. Ale przepraszam, ale stację może postawić, mimo że nie dojeżdża fizycznie Że z nie dwójką, to potrzebuje stację mieć może. pociągu od danego zasięgu, żeby mógł postawić stację w tym miejscu. Ważne jest tylko tyle, żeby po prostu była, że tak powiem, przejezdna droga od naszej wcześniejszej stacji do jakiejś lokacji, w której chcemy postawić token, tak? Nie jest istotny jakby zasięg pociągu, który w tym momencie posiadamy. Więc Malay River, posiadając takie 2H, może jechać tylko w prawo i w tym momencie zarobiłby, zakładamy, że mamy zieloną fazę, albo że zieloną, powiedzmy, że te 2H przeżywają jeszcze już na zielonej fazie, bo zielona faza wchodzi od 4H, a 2H jest rastowane jak wejdzie 5H. Więc mamy zieloną fazę, więc Malay River jedzie za 20 plus 20, 40 i mamy zieloną fazę plus 10 to jest 50, czyli jedzie za 50. Czyli po 5 na udział, nie? I to są pociągi. A pokaż mi pociągi. Co? Dobra, no powiedz mi. No i to są pociągi Hoxy. Wiesz co, no bo tak, No. tu jest taka myląca kwestia, bo widzisz, pokazałeś na giełdzie jest zielona faza 74, która wchodzi dopiero z 6H, prawda? Albo z 5H, bo tak naprawdę to jest przypisane do kolorów. Ten kolor Ale 4H, mimo że jest takie zielonkawe, nie otwiera zielonej strefy. nie, 4H otwiera zieloną fazę. Zwróć Otwiera uwagę, zieloną fazę, że czyli- ten kolor tutaj tej dziesiątki jest kolorem tego 4H. Czyli 74 wejdzie już jak zostanie kupiona czwórka, No tak? nie, bo kolor 74 z kolei, który tutaj widzisz, musisz sprawdzić, czy to jest bardziej podobny do 5H czy do 6H. I to jest właśnie tak samo. Wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, że 5H zabija, od piątki można otwierać za 74 tylko, od 3 plusa za 65, a 58 wchodzi chyba wchodzi pierwsza siódemka. Zaraz to sprawdzę, mam dzisiaj instrukcję otwartą. Okej, to chodziło, żeby tak właśnie zaznaczyć to rozróżnienie, że czwórka otwiera zieloną fazę, ale nie na giełdzie, to nie oznacza zielona faza na giełdzie, tylko oznacza tą Fazę zieloną do budowania na kafli, offboardach. wypłat ewentualnie zielonych kafli, nie? Tak, Tak, a na giełdzie wprowadza piątka. dopiero ciemna Piątka, zieleń. już mam przeczytane. Piątka usuwa możliwość otwarcia za 80, 80 przestaje być dostępna. 3 plus otwiera możliwość, znaczy zabiera możliwość otwierania nam za 74, czyli zostaje tylko 65 i 58, a siódemka No i kolor siódemki, zostawia tak, tylko już par pokazuje. 58. Więc ta zielona strefa jest taka trochę myląca, no bo offboard mówi trochę co innego, a giełda co innego. No dlatego ten offboard, czy tutaj nawet na tym offboardzie, bo to jest jedyny offboard, gdzie jest pokazana dziesiątka w tym kolorze, ale tutaj jest jeszcze to miejsce, że OR2 jest w takim kolorze jak te 4H tutaj. I to... Okay. No bo tak jak widzicie, też liczba OR-ów się zmienia wraz z kolejnymi fazami. No i to były pociągi heksowe, czyli tyle kafli od domowego lub od jakiegoś innego tokenu, ile jest napisane na kartce. Czyli w tym momencie 2H, czyli 2 kafle od tego miejsca. Przy czym ja to liczę tak, że można to liczyć 0, 1, 2.
1, 2, 0, tak. 1. Albo granice Albo między granica kaflami. między jak kto kaflami, ale woli. to tak naprawdę granica między kaflami jest 1, 2. Tak? Mhm. Ale to, co jest za granicą, też się wlicza. Więc ja wolę po prostu liczyć 0, 1, 2. Mhm. Jeżeli chodzi o kafle, tak? Dobra. No to są kafle Plusy. heksowe. Czas Mhm. kafle z plusami. To są po prostu wioski nie liczą się do limitu. Jedziemy przez, na przykład mając dwójkę, przez dwie duże lokacje i łapiemy po drodze wszystkie wioski. Rozbuduję tutaj coś. I co ciekawe, te, które są przed i po stacji końcowej, tak? Tak, właśnie, że tutaj wstawmy to tak. Czemu to się znowu... No bo zmieniłeś na 45, więc znowu tam musisz pana ze sztangą obniżyć. No patrz. No teraz. Jest. Dobra, tu. Gdzie ten na pewno tu. Mieliśmy jakąś wioskę. Akurat tam nie pasuje na szybko. Tak. Tak. No pociągi z plusem są tu mega mocne i w zasadzie są lepsze niż te ostatnie No, diesle i siódemki. To jest też diesel ciekawe. to nie, no bo diesel to ten, ale pociągi, ale na przykład lepsze niż 7K. No tak, diesel. Boże, nie 7K, tylko zwykła 7K. Hop, hop. No myślę, że to już jest, będzie wiadomo. Mamy pociąg 2+, jedziemy Malay River. Dwie duże lokacje to jest tu, gdzie jest startowy token Malay River i tu, gdzie BB leci, to są dwie duże lokacje, a pozycję możemy zaliczyć wszystkie wioski. Czyli lecimy. Tu, na szarym, Malay River jako pierwsza duża lokacja, druga duża lokacja, tu gdzie leży pomarańczowy token, a potem kolejna wioska, kolejna wioska, kolejna wioska, kolejna wioska i dojeżdżamy do tego kafla tutaj w tym miejscu zaznaczonego. Czyli 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Jedziemy mając 2+. Możemy wyjeżdżać do wiosek, które są poza Dobra. zasięgiem dwóch do dużych stacji. Ta gra na to pozwala. Nie tylko to, co jest pomiędzy stacjami dużymi, czyli tymi zaznaczonymi jako dwie główne lokacje, ale też co było przed i to, co będzie za. Tak działają pociągi. Oczywiście No. zasady standardowo, że nie można dwa razy o tej samej lokacji. A co w przypadku pętelek tutaj? Można wjechać No, tak, do jeżeli tego w samego miasta? jakikolwiek sposób byłbym do pętelek do miasta, nie. Mhm. Mogę dwa razy wjechać na ten sam kafel, na przykład na tę podwójną wioskę, że raz przejadę wioską tutaj, czyli tą górną, a potem w jakiś sposób wyjechałbym na tą dolną wioskę. Dwa razy tego samego miasta zaliczyć nie wolno. Nawet jeżeli bym do niego wrócił innym Okej. torem. Okej. No i tak sobie jedziemy wszystkimi swoimi pociągami, no i potem jeżeli operujemy dużymi spółkami, mamy do dyspozycji tylko dwie rzeczy. Albo całość wstrzymujemy, idziemy w lewo na giełdzie, albo całość wypłacamy, idziemy w prawo na giełdzie. Obojętnie ile wypłacimy. Wystarczy, żeby będzie więcej Tak. niż 0. Dokładnie tak. I idziemy w prawo. I to dotyczy głównych spółek. I tak oczywiście operujemy spółkami tak standardowo, czyli od... A, przepraszam, nie powiedzieliśmy na koniec stock roundu. Spółki, które też wspominaliśmy, które zostały wykupione, wszystkie idą tak. do góry. Jeśli nie mogą iść do góry, to Nie idą w prawo, czy nie? Jak dobrze pamiętam, to Okej. można by było sobie doczytać. Teraz nie wiem, nie będę tego szybko sprawdzał, ale wydaje mi się, że nie idą w prawo. Tak, bo te strzałki nawet są tylko Tak. w górę na giełdzie. E, A spółki, które są na tym bankpulu i tak dalej, to nic się z Nie. nimi nie dzieje. Nie, bo tak idą naprawdę w tutaj dół. wszystko po otwarciu, tak naprawdę w momencie, kiedy otwierasz firmę, to tak naprawdę byłoby łatwo wytłumaczyć wszystko, przełóż do bankpula. Dlatego, że No. tutaj, jak już zdecydujemy się, że wypłacać, to tak naprawdę wszystkie udziały płacą do graczy albo do firmy. I teraz tak, ja powiedzmy, że jechał Malay River, zarobił tą 100, bo to jest łatwo liczenie, czyli ta dwójka była w tym miejscu, czyli jak dwójka była, to tej czwórki już nie może być, bo dwójki rastują czwórki. Zarobił 100. Ja, mając 3 udziały, zarobiłem 30. Moja firma, mając 4 udziały w kartu, zarobiła 40. Ten gracz
którykolwiek to był, czy 2, czy 3 zrobił dychę, ale na markecie leżą również 2 udziały i one też również zarabiają. Do spółki. Więc ja zarobiłem 30, jeden gracz dychę, a moja firma 60. Ładnie. Dlatego dobrym momentem jest po prostu, żeby położyć, że jak otwieramy firmę, kupić sobie tyle, ile chcemy, czyli tyle, ile musimy 60%, a pozostałe 40% od razu położyć na market, żeby przypomnieć, że te udziały od razu płacą. Możemy je powiedzmy trzymać gdzieś w jakiejś osobnej puli, tak jak tu leżą share'y obok, jakby nie leżą na markecie, czy to nieważne. Nie? I teraz my jako gracz mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałem, albo wypłacamy 100%, albo 100% wstrzymujemy. I tak operujemy na giełdzie, wiadomo, operujemy najpierw najwyższe wartości do najniższych. Jeżeli są na tej samej wartości, czyli to wtedy te są bardziej w prawo, nie? Operujemy najpierw standardowo, a na końcu operuje Pair. Okej, który nie musi posiadać pociągu, to jest ciekawe. No i prywaciarze w OR-ze na początku płacą tak jak zawsze i Pair dostaje aż 8 dych tutaj jest napisane, co OR. prawda, że dostaje 60, ale tak naprawdę nowej zasadzie, że co OR, tak jak my dostajemy za prywatne, to co OR Prince dostaje 80. Dopóki się prywatne nie zamkną, prywatne zamykają się na 4+. Wtedy tak jakby ten Kingsmail contract, który tutaj tak jest napisany, też jest zamykany. W tym momencie PER przestaje zarabiać pieniądze z państwa. Tak jakby dostaje pieniądze za zasiłek z państwa, to przestaje go dostawać. Ale tak normalnie do tego momentu, kiedy wszystkie prywatne są w grze, to on również dostaje 80 CR. I teraz tak, standardowo również PERem mamy prawo wybudować 2 kafle, przy czym jeżeli to jest taka sytuacja jak tutaj, że jest tylko otwarta jedna firma, i powiedzmy jest jedna podzielona, czyli 4 pozostałe państwowe są w grze, to Pair ma prawo budować z dowolnego tokenu przypisanego do tej swojej firmy. Czyli może budować stąd lub też stąd. Ma prawo budować 2 dowolne kafle w 2 dowolnych miejscach i puścić wszystkie posiadane pociągi przez siebie i tutaj dochodzi trzecia możliwość. Gracz jako operujący swoimi firmami ma prawo tylko wypłacić 100% lub wstrzymać całość. Pair może zrobić wypłatę połówkową, czyli połowę wstrzymać, a połowę wypłacić, lub też, tak jak wcześniej, może całość wstrzymać lub całość wypłacić. Dochodzi już tą możliwość połówkowej wypłaty. I co więcej, Pair nie musi posiadać pociągu. Nawet jak ma wymaganą trasę, nie musi go kupić. Jeżeli chce go kupić, to może kupić tylko jeden pociąg z puli bankowej, czyli od banku, ale może kupić dowolną ilość od innych graczy, oczywiście do limitu pociągów, w zależności od fazy. Dlatego gracz, który posiada Paira, jeżeli wie, że sobie go utrzyma, może, bo na przykład wie, że ma dużo większą przewagę, że nawet otwarcie jednego Paira mu tego nie zabierze, może na przykład chcieć nakupić swoją główną firmą pociągów, i kilka z tych pociągów może Pair odkupić. I w kolejnym OR-ze Pair będzie miał na przykład sporo pociągów i dzięki temu gracz zarobi dużo więcej, niż gdyby tymi pociągami pojechał w swojej firmie tej głównej. No to też trzeba umieć sobie, że tak powiem, zarządzić tym i wymyślić i tak naprawdę policzyć. Pair nie musi posiadać pociągu, ale nasze firmy, jeżeli tylko mają legalną trasę, posiadać pociąg muszą. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym... Poczekaj, jeszcze zanim dojdziemy na wymuszony zakup pociągu, zrobilibyśmy symulację właśnie wypłaty dywidendy, na przykład przy 3 udziałach Paira albo przy 4, jak to wygląda? No to pobudujemy coś tutaj. Czyli mamy 100 i powiedzmy są 3 udziałowcy jeszcze w... Tak, i powiedzmy, że są 3 udziały, tak? No to jest 33% i to się zaokrągla. Może nie pamiętam dokładnie, czy to będzie $33 przy 100, czy to będzie 34 tak naprawdę, nie? To jest jakby do sprawdzenia, albo też do gestii graczy, bo to ten dolar to naprawdę pewnie nikomu by nie robił różnicy. Przy 4 oczywiście byłoby 25 za udział. Tak. Przy 5 20 tak, za przy udział. 2 byłoby po 50, jak gdyby tylko jeden gracz miał tylko Paira ostatniego, to całą stówkę mógłby sobie wypłacić.
Okej, dobra. I mamy wymuszenie Nie, że tak. pociągów. Teraz Jeżeli przymuszony nasza zakup. firma posiada legalną trasę, i to wtedy musi kupić pociąg, jeżeli go nie ma. No jeżeli, prosta sprawa, jeżeli ma pieniądze jakby w sobie, w spółce, no to kupuje najbliższy pociąg z marketu, ewentualnie kupuje za dowolną cenę pociąg od innej swojej spółki. Tak? I wtedy sprawa jest prosta, nie musi się martwić. Ale jeżeli na przykład nie stać ją na pociąg i nie chce odkupować za dowolną cenę, za dowolną kwotę pociągu od innej swojej spółki, musi kupić pociąg jakby z ręki, czyli prezes musi tej spółki, że tak powiem, wyłożyć ze własnej kieszeni. I teraz tak. Pierwsze co zrobi, jeżeli mamy wymuszony zakup pociągu i decydujemy się, że będziemy faktycznie kupować pociąg z banku, a na niego nie mamy, to pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, ale musimy nawet zrobić, to jest, jeżeli posiadamy skarbce udziały, to emitujemy je wszystkie. Nawet jeżeli po takiej emisji będziemy mieć za dużo pieniędzy. Powiedzmy, że nie mam dwójki, nie mam żadnych pieniędzy, tak? Mam 4 udziały, warte powiedzmy te, żeby się łatwo liczyło, no niech będzie 102. I musimy kupić pierwszy pociąg, a pierwszym pociągiem powiedzmy jest 3 plus. Tak naprawdę, żeby kupić tego 3 plusa, oczywiście zakładamy, że byliśmy na 112 i za brak pociągu cofnęliśmy się na 102, tak? To nasze udziały są warte 102, nie mam żadnych pieniędzy i powiedzmy nie mam też pieniędzy jako gracz, to w pierwszym ruchu musimy wyemitować udziały, które posiadamy w skarbcu. Nawet jeśli mielibyśmy pieniądze jako gracz, Tak. to i tak w pierwszym ruchu Nie, jeżeli mamy pieniądze jako sprzedajemy gracz, udziały. to możemy No. kupić jako gracz te pieniądze. Chyba. Aha, czyli najpierw gotówka, później udziały. Czekaj, to sprawdzę. Bo to jest ostatnio, co... Mhm. Ja to wiem, w którym miejscu to jest. Bo to... To zwyczaj jest tak, że najpierw udziały, później gotówka, ale nie wiem jak właśnie z udziałami w skarbcu. Nie, tak. Nie możemy kupić za gotówkę, jeżeli mamy udziały w skarbcu. Czyli musimy je wyemitować w pierwszym ruchu. I musimy wyemitować je wszystkie. O, Tak, musimy, nawet jeżeli wystarczyłoby nam wyemitować ich tylko 3, bo dolar. naprawdę dostalibyśmy 306 dolarów i wystarczyłoby na kupno pierwszego kolejnego pociągu za 240, nie, mamy obowiązek wyemitować je wszystkie na raz. Ale oczywiście to jest jedyny moment, w którym możemy sprzedać więcej udziałów niż te 30%. Tak? Czyli 408 tak, trafia. 408. A jak spada? I tutaj właśnie firma, nie powiedziałem przy celu, ząbek? nieważne ile sprzedamy, czy 1, czy 3, zawsze idziemy jeden w dół. I tak samo jest w Stocklandzie. To powinienem to powiedzieć. Widzisz, tak często w tym to jest oczywiste. Nie tyle poziomów, za ile sprzedamy, tylko że sprzedamy 1, 2, czy maksymalnie 3, zawsze o jeden poziom w dół. Dlatego traszowanie spółek jest tutaj ciężkie, więc często warto swoim kosztem, powiedzmy na tym przykładzie to zrobię, mogłem sprzedać 3 udziały BB, powiedzmy, że to było, jeszcze dużo ten moment, za 100 i zarobiłbym za 3 udziały 300, ale spadłoby o 1, nie? Ale mogę sprzedać najpierw jeden, zarobię 100, potem sprzedać drugi, zarobię 93 i potem sprzedać trzeci, zarobię 86, to jest w 3 kolejnych turach, nie? I zamiast 300 zarobiłem 21 dolarów mniej, czyli tam 279. Tak? No ale dzięki temu BB nie spadło o jeden ząbek, tylko spadło o 3, tak? Tylko że ja na tym byłem stratny powiedzmy te 21 dolarów. No ale jakby swój cel osiągnąłem. Jeżeli chciałbym tego dokonać i komuś zrobić takie kupy. Ale wracając do tego wymuszonego zakupu. No to mamy te 4 udziały, nie? Emitujemy je wszystkie 4 na market, tak? Hop. I dorabiamy te 408, nie?
I co ciekawe, one dalej Tak. będą Ja zarabiały nawet na jak to firmy. leży na markecie, on dalej będą zarabiały do firmy, jeżeli firma w kolejnym razie będzie pojedzie. No tyle tylko, że że tak powiem, przestały być w skarbcu i firma jakby znowu nie ma pieniędzy na kupno kolejnego pociągu, bo 3 plus dalej nie jest pełen, tak? Zarobiłem. Ale to też jest ciekawy sposób na zarobienie. Nie czekanie, aż ktoś skupi te udziały, tylko wymuszenie na sobie pozbycie się tych udziałów i zarobienie do spółki. No i zarobiłem $408 za taką emisję, no i wystarczy mi, żeby kupić na pierwszy pociąg. Ale powiedzmy, że to nie jest ten pociąg, tylko muszę kupić diesla, Diesla. czyli brakuje mi jeszcze 192 dolarów, nie? No i teraz tak, w drugiej kolejności, jeżeli mam gotówkę, to po prostu dopłacę z własnych pieniędzy. Jeżeli nie mam gotówki, no to będę sprzedawał share'y. Przy czym dalej jest obowiązek, jakby może nie jest obowiązek tego zasada, że nie mogę sprzedać więcej niż 3 udziałów danej spółki. To dalej obowiązuje, więc będę musiał tak żonglować tą sprzedażą, żeby zarobić te $192, jeżeli nie mam takiej gotówki, przy czym nie będę mógł sprzedać więcej niż 3 udziałów jednej firmy. No w Prince raczej rzadko się bankruty zdarzają, prawda? No ale jest to sytuacja, która teoretycznie może Jest to, doprowadzić do no bankructwa. jeżeli w taki sposób dalej tego nie będę mógł osiągnąć, no to jestem bankrutem i gra natychmiastowo się kończy. Bo pewnie powinniśmy to powiedzieć na początku. Gra kończy się w 2 przypadkach. Albo ktoś jest bankrutem, albo, bo tutaj nie ma określonej ilości pieniędzy w banku, gra się kończy w momencie, gdy ktoś kupi pierwszego diesla, dogrywa się taki set OR-ów do końca, po kupnie pierwszego diesla, następnie przechodzi się do kolejnego stockroundu, w którym gracze kupują ostatni raz udziały lub sprzedają, i gra się kolejne 3 OR-y, w których dalej można budować, i gra się wtedy kończy po tych kolejnych 3 OR-ach. To są 2 momenty, w których gra... Dojście do końca giełdy kończy grę? Nie, tu? Nie. Jak dojdziemy do końca giełdy, jak już jesteśmy, rzadko się spotyka, to jest takie plus 40. To znaczy, że jak mielibyśmy mieć prawo, a stoimy już na 400, to do naszego przejazdu, jak już wyliczymy, ile dostajemy za udział, nie? Czy powiedzmy powiedzmy te przysłowiowe 100, czyli zarabiamy 10 za udział, tak naprawdę zarabiamy 50 za udział, bo do tych 10 dodajemy 40. Bo normalnie, gdyby ta giełda była w prawo, to wartość udziału byłaby 440. Potem 480, nie? Czyli tak naprawdę powinniśmy zarabiać po prostu za udział 40 dodatkowo. Przez to, że giełda nie ma już kolejnych miejsc w prawo. To też premiuje tego gracza, który po prostu, bo często jest tak, że często się dojdzie do końca giełdy, a koniec giełdy nie kończy gry, to gracz po prostu tam stoi i tak naprawdę jego udziały już jakby nie zarabiają na przyroście za to, że tylko powinieneś przesuwać w prawo, nie? Tutaj gra po prostu premiuje takiego gracza. Co prawda on dalej ma wartość 40, ale 400, czyli 40 za udział, ale dodatkowo dostaje 40 do wypłaty na jeden udział więcej do przejazdu. W ten sposób jest jak to rozwiązywane. No i tak to chyba wygląda. To chyba wszystko, co trzeba powiedzieć o Prince'ie. Było o strukturze stockroundu, o strukturze ERA, o wymuszonym zakupie, wtedy kiedy gra się kończy. Właśnie na końcu powiedzieliśmy. No, myślę, czy coś jeszcze. Jakieś tipy? Ja zastanawiam się tutaj nad takimi moimi spostrzeżeniami, że na przykład gry mogą być mniej ciekawe w zależności od tego, jak się potoczy wybór mainline. Na przykład jak mainlinem zostaje Alberton, który jest w tak beznadziejnej sytuacji. Tutaj w rogu, naprawdę to jest w rogu. To się przekłada na rozgrywkę. Czy miałeś takie odczucia właśnie, że ten losowy dociąg mainline'a, shotline'a też stanowi o tym, jak ciekawa będzie ta partia, czy nie? Czy udaje wam się w każdej sytuacji? Stwierdzam, że ciekawość w partii wpływa tego, tak naprawdę jakie decyzje gracze podejmują podczas gry. To, że czy ten shotline i ten mainline, które tak żeśmy wybrali, to są po obu końcach mapy, czyli tak naprawdę powiedzmy każdy sobie na swoim poletku coś skrobie. Wiadomo, że temu Albertonowi naprawdę trochę ciężko się samemu dobudować
Tak, wyprztyka się całą kasę na początku właśnie Tak, do zabudowania tej trasy, która ta trasa jest tak naprawdę fajna dopiero pod pociągi z plusem, bo pod H to jest beznadziejna tak, to trasa. prawda. No ale jeżeli tylko uda mu się wbić token tutaj w tym Summerside, czyli w tym miejscu, tak, no to ma otwartą drogę jakby na prawo, czyli na wschód. A z kolei, jeżeli ten Alberton tutaj faktycznie się otwiera i on zaczyna budować w dół, no to gracze to widzą i mogą chcieć otworzyć tą firmę tutaj, która tutaj jest, tego Summerside'a i widzą, że mają już zbudowaną sieć, która tak naprawdę jest fajna, bo tutaj są 2 wioski za 20, tak? To mogą chcieć mu pomóc w tym momencie. No tu nie powiedzieliśmy o tej jeszcze czarnej stacji, to jest właśnie stacja, która nie może być To jest tak jakby, zatokenowana. to można traktować jako wioskę, tylko że to jest, że wioski w grze są zawsze przejezdne, tylko że liczy się jako duża, no i w zależności od fazy w żółtej, zielonej jest warta 20, a w brązowej jest warta 60, czyli to jest normalnie duża lokacja, której nie można zatokenować, czyli będzie przejezdna do końca gry. No i jeżeli o kaflach jeszcze, Okej, no to jeszcze to taki są kafle literkowe. Aha, tutaj jest taki myk, że tak. przebudowujący może, że się zwróci uwagę, że do zielonego zwykły kafel, mimo wszystko, że żółty jest za 20, to zielony też jest za 20. Ale zwykły. Mhm. Są literkowe kafle zielone. Literkowe kafle są miejsca, gdzie były startowe, składowe Payra, czyli państwowej firmy. I one mają literkę X lub CX, bo tutaj jest taki specjalny na szaro kafel w Charlotte, ale normalnie na brązowo i na zielono to są literkowe kafle i one wtedy na zielono faktycznie mają 30, nie? Czyli 10 więcej niż zwykły zielony kafel, a na brązowo mogą się przebudować, mają wartość 60 lub 50. 60, jeżeli utrzymują tylko 2 sloty, a 50, jeżeli dodadzą trzeci slot. Bo zwykłe zielone miasto na brązowo przebuduje się do 40. Przy czym są tylko 2 takie brązowe miasta, a są 3 lokacje, w których to brązowe miasto można położyć, zwykłe. To będzie tu, Hunter River, tu w PKS-ie, prawda, inaczej to się nazywa, i tutaj nawet nie wiem, jak się nazywa ta lokacja. To są 3 lokacje, które mogą być przebudowane do brązowego zwykłego kafla. Jest jeszcze kilka zwykłych lokacji, ale one mogą być maksymalnie tylko i wyłącznie na zielono. Chociażby tu w Borden albo tu w Cornwall, dlatego że zielony kafel ma 5 nóg, a tutaj są przynajmniej 2 puste pola, czyli tak jakbyśmy jechali za krawędź mapy, co oczywiście nie można zrobić. Tu są dwa miejsca literkowe T, to są specjalne kafle, tylko dlatego, że na brązowo są specjalne i na zielono, bo dalej utrzymają taką samą ilość nóg, czyli 2. Tak, żeby można było go tu położyć w rogu mapy. I on też wtedy na brązowo może być za 60. A dobrze, a powiedziałbyś mi jeszcze porady odnośnie prywatnej licytacji, bo kiedyś pamiętam, wspominałeś, że no payry standardowo są warte tam gdzieś w okolicach 85 gdzieś schodzą. Czy dalej to u was się sprawdza z wyjściowej 80, że 85 to tak zazwyczaj się tyle za payra płaci? Że to zależy od sytuacji z payrami, czy możesz mieć całość, tak? Większość. Tak, no jeżeli widzę, że na przykład, wiesz, dostałem powiedzmy 2 za bezcen, czyli za te 80, bo na przykład wystawiłem do licytacji i obaj gracze powiedzieli pas i grałem na 3 osoby, więc obowiązek kupna tego spada na mnie, bo spada jakby na trzecią osobę na lewo ode mnie, a tą trzecią osobą jestem ja tak naprawdę, bo gram w 3 osoby. No to dostałem 2 za bezcen, no to mogę chcieć zacząć licytować kolejny, jeżeli widzę, że dostałem te 2 za bezcen, które mają te najniższe numerki, więc mogę chcieć zacząć się bić o tego payla i na przykład na dzień dobry posiadać 80 do 20, powiedzmy tak jak te 4 do 1, tak? To nie mam posiadał 4 prywatne, te różowe, a ktoś będzie posiadał jedną, to znaczy, że ja za payla, nad którym będę miał kontrolę przez długi okres gry, nie? Będę wypłacał sobie 80% z dywidendy, jak komuś oddam tylko 20%, tak? Może to mieć sens, no i dzięki temu mogę chcieć utrzymać tę kontrolę PRE nawet do końca gry. Wiem też sytuację. To wtedy już na graczach będzie raczej decyzja do tego, żeby mi tego payda wyciągać powoli i zmniejszać mój zasób posiadania, żebym właśnie może nie został z tym paydem do końca.
A z drugiej strony może być taka gra, że gracz mówi, a masz 4 udziały, tak? To może ci zostawimy wszystkie 4 do końca gry, tylko po prostu nasplitujemy firmy swoje nowe. I tak naprawdę masz 4 udziały, które ci wypłacą, Grosze. powiedzmy tą jedną firmę ktoś otworzył sobie, czyli zostaje ci 4 udziały, czyli wszystkie 4 są twoje, po 20%, czyli zarabiasz 100% kapitału, ale tak naprawdę masz 4 zablokowane udziały do limitu, bo te kartki się liczą do limitu. Aha, okej. No i nagle wiesz, i nagle kupu, nie? Czyli tak naprawdę jakbyś miał 4 udziały, każdy po 25%. Czyli jakbyś miał tylko powiedzmy troszkę więcej niż 4% do innych firm, nie? Fajnie jest, najlepiej jest jak zostaje ci jedna kartka, a nie 4 No tak. na koniec gry. No trzeba się 4 to się raczej nie zdarzy, no ale widziałem grę, że ktoś został z 2 na pewno. Czy z 3 to musiałbym sobie przypomnieć. No tutaj też mogło być sytuacja, że gracz skupi prywaciarzy i będzie bardzo dużo zarabiał z tych revenue prywaciarzy, bo one potrafią się ładnie skumulować. Więc też należy No pilnować, tak, no żeby nie trafił. to pokażmy te revenue. No Union Bank nie ma żadnego revenue. Tak, myśmy to wywalmy za obraz. Tu. No Union Bank nie ma żadnego revenue, on zarabia tylko za to, co mu płacą udziały, które w sobie posiada, nie? Jak mu coś płacą, to te pieniądze zarabia, nie? Gracz stricte nie zarabia za to nic. W ogóle gracz posiadający kartę Union Bank nie zarabia nic, bo tymi pieniędzmi, które tutaj są, tak jak mówię, może dysponować tylko w taki sposób, że kupi sobie kolejny udział do tej puli. I finito, nie? Mainland płaci raz 20 i się zamyka. Bo Ale shortline? jak powiedzieliśmy, on po prostu na 3 dychy co OR. A shortline, dopóki nie zostanie wykupiony, czy nie zostanie kupiony 6 udział, nie? To będzie płacił 3 dychy. Więc to raczej gracze chcą doprowadzić do tej sytuacji, żeby ten shortline jak najszybciej się otworzył. Bo jeżeli się nie otworzy kolejnych przynajmniej 2 OR-ach, to gracz zarobi 60, Tak, i 60 żadna firma dolarów. się nie otworzy kolejna, bo ten shortline blokuje wtedy. Żadna, no i tak. Plus to właśnie to, że się nie zwolni kolejny slot na kolejnej gałęzi pod spodem. Ceny wyjściowe do licytacji są błędne, ale wartości, które tutaj widzicie, czy revenue są poprawne. Tak, poza Czyli te payrem. dwie, To powiedz mi jeszcze. które to miały pojedyncze udziały, oprócz tego, że dostaje się udział, dostaje się po 15 lub 10 dolarów. To OR za prywatne. I zamykają się dopiero na pierwszej czwórce, czyli jest naprawdę duży zarobek. Według mnie to są te dwie jedne z lepszych prywatnych w tej grze. Widzisz, takie niepozorne, a Po tylu grach uważam, że to są jedno z lepszych prywatnych. nie ten Hanslet Steam Gene, który pozwala ci wpompować pieniądze i pojechać, Nie. tylko. Gdybym miał powiedzieć teraz, to już zgubiłem jedną prywatną, ona gdzieś pewnie będzie tutaj. Tak mi się wydaje. Albo nie wiem. Taką pojedynczą prywatną zgubiłem, która jest tutaj przypisana do shortline'a. Są dwie, które są warte 40, czyli te wymiany udziału są te zarezerwowane szery, nie? To też dla mnie są bardzo mocne. Bo płacimy za to powiedzmy 50 do 60 max i co OR zarabiamy piątkę, w tym momencie możemy sobie wymienić na udział, który powiedzmy warty na giełdzie jest, nie wiem, 100. To nie dość, że zapłaciliśmy za to dużo mniej na samym wstępie licytacji niż w momencie wymiany, to jeszcze do tego czasu zarabialiśmy co chwilę co 5 OR. A ten shipbuilding to jest dokładnie taka sama, tyle tylko, że ona płaci co OR 15, ale na dzień dobry jest warta nie 70 przy licytacji, tylko 90. I ona tak już teraz taka jest dosyć, trzeba mocno sobie wyważyć, czy warto, albo jeżeli tak, to jak długo trzeba czekać na wymianę tego, no bo jeżeli wymienimy to dosyć szybko, no to tak naprawdę zarobek jest. Ile u was tak procent powyżej tej wartości podstawowej schodzą prywaciarze? Oczywiście wiem, że to też zależy, ale taka powiedzmy ogólna złota zasada. Dobra. To zacznijmy od Union Banku. On jest warty chyba bodajże 120 teraz, cena wyjściowa jest nie 140. I przez to, że to jest naprawdę, jak już gracze potrafią w tę grę grać i wiedzą, że Union Bank to jest jedna z lepszych, mocniejszych strategii na tę grę, to powinien kosztować pod 160, 170. Widziałem grę, gdzie kosztował około 200, a to znaczy, że gracze chyba faktycznie wiedzą, jak mocno jest to warte. Mainline, no to akurat tyle, wiesz, no Mainline otwiera się po 92, więc dostajesz prezenturę wartą, już nie wiem, chyba 88 jest na końcu ten, tak?
80, bo powiedzmy, że się cofnie, tak? To dostajesz 2 share warte 88 razy 2, no to 176, plus 20 raz ci wypłaci, to masz powiedzmy 196, czyli między 190 a 200, tak? Albo i może i więcej, w zależności od tego prawdopodobnie, gdzie ta firma jest ulokowana. Okej. Te dwie kolejne pod spodem, ta niższa ma poprawną wartość wyjściową, ta druga ma 125. Od takich wartości zaczyna, nie 140. Różnią się jakby dywidendą. Jedna płaci 15, druga dychę. Ta wyższa widziałem za 150, że ktoś wziął, a tą niższą za 130. 135 może. No bo to dostajesz shera, to jest warty na dzień dobry te 88 powiedzmy, jakbyś chciał go sprzedać po pierwszym eserze, nie? A ta prywatna płaci aż do czwórek, nie? No hotline to wiadomo, im dalej, im później jest otwarty, tym więcej zarobisz, bo zarobisz się $130, nie? Więc gracze raczej chcą ci to otworzyć, jak tylko jest pierwsza możliwa nadarzająca się okazja, ale przynajmniej raz, najczęściej 2 razy może wypłacić. No to sobie wystarczy policzyć, nie? No to jest prawdopodobnie 160 za samo posiadanie tych dwóch jakby koncesji, czyli prezentory, plus przynajmniej raz 30, to jest pod 190, nie? Raczej się nie przepłaca więcej niż to, chyba że faktycznie no, ktoś chce mieć to na siłę. Shipping, building maksymalnie 100, zaczynamy od 90, u nas idzie. Te dwie 40, bo są dwie takie same. O, przypomniałem się jedna rzecz. Tutaj jest taka prywatna. To jest jedna z tych 40 to jest jedna prywatna, która blokuje w cudzysłowiu jedno miejsce na mapie. Posiadanie tej prywatnej blokuje jedno miejsce, to powiem, to wołerzy. To miejsce, ale to nie jest taka stała blokada. Gracz, który buduje z którejkolwiek strony, może zapytać właściciela tej prywatnej, czy może postawić tutaj kafę. I musi jeszcze co najwięcej pokazać chyba, w którą stronę chce ten kafel postawić. I gracz, który posiada prywatną, może, jeżeli posiada ciągle tę prywatną na ręku, czyli nie wymienił na prezenturę, czy nie zamknął, czy nie na prezenturę, tylko na ten udział zarezerwowany, wtedy to się zamyka, może się zgodzić na takie budowanie. Widziałeś taki przypadek? I co więcej, tak, i nawet jak grasz na Gamesach, czyli na 18XX Games, jak wybudujesz kafel, to pojawia się na górze taki żółty banner, czy gracz wyraził zgodę na takie budowanie i musisz jakby kliknąć confirm, czyli potwierdzić, ale jakby wcześniej musiałbyś się z takim graczem dogadać, nie? I co więcej, to są w dwóch momentach. Jak budujemy żółty kafel, nie? To pytamy o zgodę. I jak chcemy przeprowadzić żółty w zielony, a prywatna dalej jest w ręku gracza, powinniśmy dalej ponownie spytać o zgodę. Zawsze traktowałem to jako pamiętać. zwykłą blokadę, właśnie tak jak w standardowych 18. No, to właśnie nie jest zwykła blokada. Tutaj gracz może zapytać się o zgodę na budowanie kafla i tu musi pokazać, w którą stronę ten kafel chce zbudować. Jeżeli temu graczowi w jakikolwiek sposób to pasuje, to on takiego zgody może udzielić i przebudowując na zielono również trzeba się o taką zgodę zapytać. No chyba, że gracz pozbył się tej prywatnej, bo wymienił na udział, no to wtedy ta blokada zostaje zdjęta, nie? No i tak, to jest prywatna dla 4 graczy. Mamy tam jedną nieszczęsną firmę, która jest bardzo taka tricky. Bo niby możemy, to jest jedna firma, którą możemy wkupić na maksymalnie $200 do firmy. Co więcej, tą umiejkę, dzięki tej umiejce możemy kupić pociąg przed jazdą, tak? No ale tak naprawdę to wkupno w tej grze prywatnej za te przytyle 200 to jest tak naprawdę wzięcie takiej trochę długoterminowej pożyczki. Bo w tej grze jest na tyle mało pieniędzy firma, że te $200 w końcu, wcześniej czy później w jakiś sposób oddamy do tej firmy. Dzięki tym powiedzmy $200 możemy sobie kupić szerów, które trochę po nas zarabiają, no ale jednak $200 wyciągnięte z firmy to jest sporo. To jest sporo w tej grze, więc to jest taka, ja to traktuję, mówię, taka długoterminowa pożyczka. W końcu ją oddamy w jakiś tam sposób. Albo dopłacimy z ręki do kieszeni, z ręki do pociągu, albo sprzedamy te szery, które w jakiś sposób żeśmy zarobili. Kupili za te zarobione pieniądze w ten sposób. A ta ostatnia do gry na 3 osoby, to jest jedna sprawa, ona te $30 wypłaca co do końca. Widziałeś jakąś dramatyczną sytuację, w której ten prosty tor miał znaczenie?
Chyba nie. Nie ma tak. Nie. Jedyne co, to trzeba mieć na uwadze, że tego prostego toru nie można przebudować w nic. Mhm. I to jest jedyne co, bo żółte przebudują się standardowo w zielone i na żadnym zielonym kaflu nie ma żadnego fragmentu prostego toru. Proste tory pojawiają się dopiero na brązowych pojedynczych kaflach. Albo pidówach. Ale Tak, chociaż one nie, tam też są powstają już zakręty. wcześniej z odpowiednio przebudowanych zielonych, nie? A żaden zielony nie ma prostego toru, więc postawienie tego żółtego prostego toru jednego w grze jakby zablokuje, zamrozi fragment mapy. Nie będzie on już nie będzie ulepszalny. Czy strategicznie? To strategicznie bym pokazać, w którym miejscu ja najczęściej stawiam. To jest tu, tylko tak, żeby szybciej dostać się z tego Soulisa do tego zielonego miasta, tak, bo normalnie gdybyśmy chcieli pojechać, to przede wszystkim możemy zrobić tak. Soulis nie potrzebuje tutaj żółtego kafla, bo ma nadrukowany wyjazd, nie? I wartość więc nie potrzebuje żółtego kafla. Jak nie chcemy go wstawiać, a mamy prosty tor, to jedziemy pierwsze budowanie, drugie budowanie, kupujemy pociągi, idziemy do SR-a, potem wracamy do OR-a, albo powiedzmy, że to jest 2 OR-y pod rząd gramy, budujemy tu i dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze wybudować ten kafel tu. Tak? Wbijamy sobie token Soulis, ale zabiorę go stąd tu i nagle mamy lokację, która jedzie od 30 do 30 w dół, od 30 do 20 i tak naprawdę od 30 do tej wioski, tak? Czyli 3 razy zachadzamy tą 30 tutaj na środku, nie? Jakbyśmy sobie kupili 3 pociągi. Widzisz to? No a gdybyśmy nie zrobili, nie mieli tego prostego toru, no to żeby móc wyjechać w tą stronę, to albo postawimy tak, to jest jedno budowanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, czyli w 3 OR-ach byśmy zrobili to samo, nie? No albo budujemy tak, stawiamy żółty i wtedy budujemy tak. Jest, że ten kafel wywaliłem. Czyli to jest trzecie budowanie i w 2 OR-ach jesteśmy tylko w tym miejscu, nie? Nie mieliśmy w stanie, nie daliśmy rady postawić tego tokenu w tym miejscu. Czyli kafla. No, to jest jedno, a drugie to, gdzie ja najczęściej stawiam, to jest tu. Żeby jak najszybciej dostać się w linii prostej do tych 2 wiosek. Wcześniej więcej nie wiedziałem. Bardziej, żeby chyba bardziej komuś zepsuć. Żeby to nie móc rozbudować tego kafla i nie jakby zablokować fragment mapy, nie? Ale to nie jest jakoś mocno strategiczny kafel. Bardziej strategiczne jest to, że ta prywatna wypłata 30 CR. I to jest bardzo dużo pieniędzy w tej grze na początku, szczególnie na początku. A ta ostatnia, która jest na 4 graczy, to jest tylko po to, żeby móc pozwolić graczowi, na przykład jak chce otworzyć sobie firmę i na przykład nie ma zbyt dużo pieniędzy, to w momencie otwierania firmy jeden po prostu udział, który powinien kupić za swoje pieniądze, może po prostu wymienić za tę prywatną. Tak? To w połączeniu na przykład z udziałem, który tutaj był w Union Banku, czyli powiedzmy zielonym, gralibyśmy na 4 osoby, gracz wie, że w Union Banku jest jeden zielony udział, czyli potrzebuje kupić 5, tak? Ma taką prywatną i chciałby z niej korzystać, to tak naprawdę musi mieć na 4 udziały z własnej kieszeni, bo 5 jest w Union Banku, nie? A 6 sobie po prostu w dowolnym momencie wymieni tutaj. Tutaj jest taka prywatna. No to już chyba faktycznie. No to jeszcze tylko chyba, że ostatnie minuty, czyli tak, mamy tak naprawdę trochę 2 style gry. No. Bo grając Payrem, no to powiedzmy chcemy zachęcać poprzez stawianie torów, żeby gracze otwierali firmy, te, których my nie mamy.
Czyli żeby te udziały u innych graczy były Tak. otwierane jako firma, a nasze zostawili, czyli tak sobie pairem możemy działać, a Union Bank raczej chce wydłużać maksymalnie grę, żeby mieć czas na skupienie jak największej ilości udziałów, tak? To są dwie takie... Tak, no im dłużej gra będzie trwała, czyli im dłużej będziemy dochodzić do tego deala, który skończy nam grę, to Union Bank będzie miał coraz więcej SL-ów, których będzie mógł kupować udziały. Im dalej w las, tym naprawdę, że będzie miał tu sporo pieniędzy, więc bez problemu będzie mógł poświęcić gracz jedną swoją jakby turę w stokanie, żeby kupić jakikolwiek udział do Union Banku, a potem robić dalej swoje, nie? To gracze, to wtedy współgracze muszą to wyważyć, nie? Żeby nie dać się za bardzo rozpędzić Union Bankowi. Tak samo z tym pairem, no. Dobrze powiedziałeś, że to jednak chcesz zachęcić do budowania torów w miejscach, w których ty pairów nie posiadasz, nie? Żeby te gracze otwierali te pairy, żeby tobie dalej jakby zostawała kontrola, albo przynajmniej większościowy pakiet. No ale z drugiej strony, jak w momencie, kiedy ktoś otwiera firmę, to natychmiastowo podmienia się token. W momencie, kiedy firma wypłynie w SR-ze. No to pobudowałeś se tory, masz piękną ilość pociągów i tylko nagle ktoś ci otworzy firmę i nagle nie masz trasy, bo ktoś te trasy wziął dla swojej nowej firmy. Więc trzeba faktycznie móc przyciągnąć w ten sposób, w takim sposób budowanie, żeby zachęcić graczy do otwierania tych firm, ale jednakże pamiętać o tym, że jeżeli to się wydarzy, to musisz mieć jakby alternatywę jeżdżenia w innym miejscu. Czyli tak naprawdę budujesz gdzieś tam porówno, ale przysłowiowo w jednym miejscu trochę lepiej, a w innym miejscu trochę gorzej, licząc na to, że to trochę gorzej nie zostanie zachęcone, a to dalej ci pozwoli tym pairem jeździć i zarabiać. No okej, mega ciekawa gra. Zająłem ci ponad Mam 2 nadzieję, że godziny, to 2,5 udziałem godziny, nie wszystko. dogoniliśmy Krzyśka, ale no tak jak... Nie, myślałem, że w godzinę się wyrobiliśmy. No ale tutaj szczerze, bo specjalnie tak cię naprawdę ciągnąłem trochę za język, żeby jednak to wzbogacić tą instrukcję. No to jest takie 40 minut tłumaczenia, gdybyśmy usiedli przy Tak, stole. no na pewno przy stole do się godziny. No, to na jest żywo naprawdę tłumaczy szybciej. długo się tłumaczy tę grę. No, więc jeżeli komuś miałoby to pomóc, zrozumieć i ewentualnie doprecyzować coś potem na stole, no to chociażby na takim Tak konwencie, jest, no. to by zrobiło faktycznie robotę, nie? A jeśli są jakieś wątpliwości, Mam nadzieję, to że proszę o tak pytania w komentarzach, to postaramy się też coś tam Tak, powiedzieć. jeżeli jakiś bubble, to się zrobi chociażby pewnie jakiś komentarz. Wydaje mi się, że powiedziałem na samym początku bubble, że w momencie wymuszonego zakupu pociągu są dwa momenty, w którym sprzedamy więcej niż 40%. 30%, że w momencie emisji możemy sprzedać więcej niż 30% i że w swojej własnej firmy możemy sprzedać więcej niż 30%. Wydaje mi się, że tak powiedziałem i wydaje mi się, że to jest nieprawda. To na pewno jest nieprawda. Możemy sprzedać tylko i wyłącznie 30, powyżej 30% tylko robiąc emisję udziału z skarbca. W każdej kolejnej firmie, jeżeli potrzebujemy sprzedać, bo nie mamy pieniędzy, dalej obowiązuje 30%. Okej, czyli tylko swoją firmę możemy sprzedać powyżej. Nie, nawet swojej nie może sprzedać. Tylko wyprzedać udziały ze skarbca firmy Dobra, możemy. rozumiem. Okay. Jak wyprzedają, bo musimy wyprzedać wszystkie i tylko w ten sposób możemy przekroczyć 30%, które nas obowiązuje przy takiej jednorazowej sprzedaży, nie? Wydaje mi się, że powiedziałem coś takiego na początku i to chyba już warto sprostować, bo nie pamiętam. Coś takiego mi świta, że powiedziałem. Że oprócz tego skarbca swoje własne możemy sprzedać powyżej 30%, ale to też nie jest prawda. To akurat nie jest prawda, jeżeli tak powiedziałem. A jeżeli coś jeszcze gdzieś, no to już komentarze. Komentarze i ja wtedy się zrobię ewentualnie jakąś notkę. Dobra, dzięki serdecznie wszystkim, którzy wysłuchali. Okay. Dziękuję bardzo Tobie za poświęcony czas i pracę włożoną w tą instrukcję. No i mam nadzieję, że uda się jeszcze kolejne gry potłumaczyć. No, nagramy to, czego żeśmy się umówili pierwotnie. 4-1. A chyba wisisz mi piwo. No tak, bo on się wykręcił. Muszę zrobić dla niego robotę, kolegę. Dobra, dzięki serdecznie. Dobra, hej. Dobra, miłego dnia. Hej. Trzymaj się, cześć, hej.